Witajcie w Crimson Circle. To jest nasze comiesięczne spotkanie. Cieszymy się, że jesteśmy tu z Wami. Czy to jesteście tutaj jako nasza publiczność na żywo w Louisville, Colorado, w studiu połączeń Crimson Circle, czy może słuchacie tego online na stronie crimsoncircle.com albo oglądacie tam, albo może słuchacie tego na Blog Talk Radio. Bez względu na to, witajcie, cieszymy się, że możecie tu być z nami. Właśnie przygotowujemy się i myślę, że mam nadzieję, że możecie zobaczyć chwilę tego, jak Jeff Hoppe przygotowuje się, by channelować Adamusa. To z pewnością był Jeff, a nie Adamus. Jest dość duży przepływ energii, z którym Jeff się łączy, który jest tutaj dla nas wszystkich. I to jest taki czysty, przejrzysty rodzaj miejsca integracji, z którego ona pochodzi. Także jestem bardzo dumna, że tu jestem, wiedząc, że Jeff się przygotowuje i Adamus jest tutaj. Jako część tego jest to ważny czas dla nas wszystkich, by naprawdę być przejrzystymi i obecnymi. I najlepszy sposób, w jaki możemy to zrobić dla każdego z nas, to po prostu wziąć głęboki, świadomy oddech. A więc zapraszam Was, tych tutaj w studio, tych słuchających, oglądających online, weźcie porządny, głęboki oddech. Oddychajcie głęboko do siebie, odczuwając i pozwalając. Z każdym oddechem energie płyną, wypełniając wasze ciała. Pozwólcie dystrakcjom, by po prostu wydychajcie je i pozwólcie im odejść. I wdychajcie swoje ja jestem tutaj. Weźcie głęboki oddech, odczuwając, otwierając wszystkie zmysły, ludzkie i boskie. Czujcie, będąc wszystkim, kim jesteście. Mamy piękną, zmysłową muzykę, która jest tutaj, by zaprosić Was, by otworzyć swoje zmysły. Więc, gdy przygotowujemy się na Adamusa, weźcie ten głęboki oddech i wdychajcie tę muzykę. Czujcie ją, pozwalajcie na nią, doznawajcie jej. Weźcie głęboki oddech.
Jestem, kim jestem. Adamus, suwerennej domeny. O tak, to, czego doświadczyliście właśnie, doświadczyliśmy tego w naszym ostatnim zgromadzeniu w Monachium, było prawdziwą duchowością, zmysłowością, odczuwaniem, emocjami, szczęśliwością, wszystkim. Autentyzmem, byciem bardzo, bardzo realnym. Jest ta cała koncepcja duchowości, że trzeba siedzieć w świątyni i śpiewać Om. Nie mam nic przeciwko temu, wszyscy to już robiliście. I to was doprowadziło do pewnego punktu. I wiem, czasami wielu z was czujecie przyciąganie tych świątyń, czy klasztorów, chcecie po prostu tam wrócić do tej ciszy. Ale pamiętajcie, zamknęliśmy szkołę misterną. To była nasza mała wyspa, ucieczka z dala od ludzi z wioski. To była nasza cicha przestrzeń, ale ją zamknęliśmy setki lat temu. Poprosiłem wielu z was, byście odeszli, było wiele łez. Niektórzy wciąż mają dla mnie ciężkie uczucia za to, że was wyrzuciłem z tych szkół misternych, zamknąłem drzwi za wami, ale był to czas, byście odeszli, by wyjść w świat. Wciąż potrzebujecie mieć czas dla siebie czasami, wciąż potrzebujecie odejść na natury, posłuchać muzyki z pewnością, czasami po prostu mieć tą ciszę natury, piękno bycia samemu ze sobą, swoim jam jest, swoją jednością. Kocham to robić, mogę spojrzeć na cały świat przez tą kamerę. Potrzebujecie tego raz na jakiś czas, ale to jest odmienny rodzaj wieku, jest inna duchowość. Więc proszę, możecie się na mnie gniewać, jeśli chcecie, ale wychodzimy poza dni śpiewania Om. To, co wy robicie, to naprawdę ustanawiacie zupełnie nową duchowość z braku lepszych słów, zupełnie nową autentyczność na temat ja jestem, na temat jaźni. Bez tej całej dyscypliny, komu to potrzebne? Naprawdę nie potrzebujecie. Bez tego całego cierpienia i karmy i rutyn, przez które musicie przechodzić. Wielu nie lubi tego, co robimy. Wielu, którzy trzęsą głowami, odeszli stąd, ponieważ powiedzieli, że to nie jest zbyt duchowe, że tutaj gramy tą dziką muzykę, potem jeszcze będziemy że tańczyć, tak? Wielu tego nie lubi, ponieważ są tak we wzorcu bycia w medytacjach, podążania za guru, robienia tych wszystkich rutyn, życia po życiu. Nie tylko jedno życie, ale wiele żyć. I to daje im pewien stopień szczęścia, ale chciałbym w ogóle słowo szczęście wyrzucić tutaj. Chciałbym wielu z was wyrzuciło to z tego słownika. To jest tylko ludzkie słowo. Nie mam bowiem słowa czy esencji dla słowa szczęścia w innych wymiarach. Jest to ludzkie słowo, oparte o osąd. Czy jesteś szczęśliwy, czy smutny dziś? I widzicie, jeśli ktoś miałby eksplorować, co sprawia, że oni są szczęśliwi, to nikt tak naprawdę nie wie. Wciąż jest poszukiwanie szczęścia, ale nigdy się nie dociera do końca. Jest to ludzki osąd, że kiedy nie jesteś szczęśliwy, to jesteś smutny. Czemu nie możesz mieć dwóch naraz? Czemu po prostu oparte słowa nie wyrzucić razem? Po prostu być, jestem kim jestem. Jestem człowiekiem, jestem mistrzem. Nie muszę przechodzić przez całą tą rzecz, czy jestem szczęśliwy, czy nie. Dla mam wskazówkę dzisiaj. Nigdy nie osiągniecie szczęścia w tym ludzkim życiu, czy jakimkolwiek innym życiu. Nigdy się go nie osiągnie. Nie znam ani jednego wyświeconego mistrza, który osiągnął szczęście. Oświecenie tak, realizacja absolutnie, ale szczęście to jest tylko ludzka jakość, jak mówienie, że chcesz być superinteligentny. Nigdy nie będziesz. Ponieważ jest druga strona, która jest wciąż głupia i jakby balansuje tą superinteligencją, więc nigdy nie możesz mieć wystarczająco dużo inteligencji, start. Więc nawet nie próbuj, pozwól temu odejść. O mój Panie, co to ma w ogóle być? To jesteś ty, Adamus. Wygląda jak ja, wow.
Tak myślałam. W niektórych waszych snach się pojawia właśnie w ten sposób taki mały troll. No, ale trzeba robić, co trzeba robić, tak, gdzie byliśmy już szczęście. Wyrzucamy to dobre, złe. Czy Jeff i Linda są szczęśliwi tutaj? Wystarczająco szczęśliwi. Hoppy. Wystarczająco hoppy. A Calder patrzy w inną stronę i nie ma butów założonych. A ty wyglądasz, jakbyś miał mu zrobić kawałek go wepchnąć do wody. Tak to wygląda. Raz to zrobiło. Niemal go zabiło. Musiałem go ratować od aligatorów. Prawdziwa historia czy nie, Lindo? Prawdziwa historia. Szczęście. To jest, wiecie, gra umysłu. Macie tutaj słowo, które można powiedzieć. Ona kończy się na K i zaczyna na F, ale nie mogę powiedzieć. Nie powiedziałam go. To jest po prostu rodzaj mentalnej gry. Czy jestem szczęśliwy dzisiaj, jak stajecie rano, mówicie sobie. A co jeśli będziecie sobie po prostu jestem tutaj dzisiaj, jestem kim jestem i pozwalam mojej autentyczności przejawić się. Jest wiele różnych uczuć naraz. Możecie mieć troszkę bólu tu. Wiecie, macie te jakby ludzkie dni, kiedy rzeczy po prostu nie klikają zbytnio. No i co z tego? Po prostu pozwólcie sobie tego doświadczyć. Robimy teraz te rzeczy, które widzicie. Wprowadzamy tutaj muzykę. Przykro mi, jeśli kogoś obraziłem, ale właściwie nie jest przykro w ogóle. Nie będziemy tu grać tylko muzyki hinduistycznego, tego rodzaju. Raz na jakiś czas może tak, ale... I to jest żywa muzyka, zmysłowa muzyka, to jest nowa duchowość. Więc miejmy nadzieję, że to nigdy się nie stanie religią, ale to jest nowy zmysł ducha na tej planecie. I właśnie tam idziemy razem, to robicie z nami tutaj. Naprawdę przełamujemy tutaj nowy grunt. I to nie jest New Age waszej matki, nie jest to jakieś typowe New Age, co zrobimy. Po prostu przełamujemy nowe horyzonty, co robimy. I to jest wyzywające czasami, ale podążacie za swoim wiedzeniem i dochodzicie dokładnie tam, gdzie trzeba. Także weźmy głęboki oddech z tym. I tam macie nawet wybór, ponieważ życie jest pełno wyborów, jakby. Więc możemy albo zrobić dzisiejszy Shoud, nasz ostatni Shoud serii Transhuman. Zaczniemy nową serię wkrótce i zależy od was, którzy siedzicie tutaj, ale wszyscy możecie głosować, jeśli patrzycie na to online. Czy wolelibyście mieć poważny dzisiaj wykład, że ja bym wszedł na podium tam i byśmy mieli poważny wykład, który byłby głównie Saint-Germain czy Saint-Germain, jak tam Calder nie poprawia. Czy może moglibyśmy mieć zabawne, prowokacyjne troszeczkę byłbym, tak, oczywiście też rozrywkowy i czarujący i mam nadzieję w jakiś sposób odbił trochę mądrości, którą już macie w sobie dla was. Także pytam o to z dobrego powodu, co wyjaśnię za chwilę, ale wszyscy, którzy chcą mieć poważny wykład na podium, proszę podnieść ręce. Kilka, okej. I ci, którzy chcą zabawny, prowokacyjny, rozrywkowy program tutaj, typowego Adamusa, a ci, którzy nie wiedzą, gdzie w ogóle są, po prostu, co powiedzieć, zagubieni, niepewni nawet. No dobrze, pytam, ponieważ istnieje rodzaj programowania dla metafizycznych, duchowych wykładów. Jest takie programowanie, że ludzie chcą widzieć coś innego niż ludzka jakość. A ja byłem człowiekiem. Mogę zrobić tą jakość z jakością. Więc niektórzy ludzie chcą zobaczyć Chandlera na krześle, z zamkniętymi oczyma, usuniętego w ogóle od publiczności i zagubionego gdzieś w innych wymiarach. Bo to wygląda inaczej, ma inne uczucie w sobie. I na to są ludzie zaprogramowani i szczególnie istota nie powiedziałaby słowa na F, kończąc się na K, fuck, czyli kurwa, ponieważ wszystko powinno być takie duchowe, więc anielska istota nigdy nie chodziłaby dookoła i była dupkiem i wszystko inne. Także te oczekiwania czasami są po prostu roztrzaskiwane tutaj, bo ludzie chcą wejść w ten stary styl. Jest im wygodnie z nim, chcą po prostu relatywnie suchy przekaz przekazany.
który wchodzi w umysł i tyle. To był mój problem. Wiecie, kiedy Tobiasz odszedł, ja wszedłem i naprawdę musiałem rozważyć, czy chcę pracować z tą grupą, czy nie. Jesus. Z piratami, tak, właśnie. Ale to, co kocham was, to wiem, że będziecie otwarci na odmienny styl i wiem, że muszę tutaj wam inny styl dostarczyć, ponieważ mój styl jest waszym stylem. To jesteście wy, którzy prosicie o to. Styl wymaga, żeby to było zabawne. Chcecie mieć show. Nie chcecie tutaj na kolanach klęczeć i jęczeć. Chcecie się śmiać, bo życie w ogóle właściwie jest zabawne, wiecie? Jest jakby wielkim żartem, nawet kiedy przechodzicie przez te najgorsze rzeczy w swoim życiu. Na końcu i tak jest zabawne, z wielkim żartem się okazuje wszystko. Naprawdę. Tak jest. I mówię sobie w końcu, jak mam to zaprojektować, jak to mamy spotkanie stworzyć, jaka jest energia, jaki design energii w tym. I to nawet nie była mentalna myśl i przy okazji będziecie sami przez to przechodzić, będziecie mieć designy energetyczne, które transcendują myślenie. Już to robicie właściwie, wielu z was tak wiele robi z tego. Projektujecie energię, designujecie je zamiast myśleć o rzeczach. Także patrzyłem na ten design energii i poczułem, co tam by działało. Po pierwsze, to by odstraszyło tych, którzy nie są tutaj naprawdę dla wcielnego świecenia. To było jakby pierwsze zadanie dla mnie, ponieważ tak trudno jest zrobić to tak czy siak, ale jeśli jest wielu takich, którzy po prostu są tutaj dla fascynacji i dla to, żeby sobie posiedzieć, przespać w jakiś channel, przekaz, posłuchać śpiesznej muzyki, która jest znowu śpiąca i to nie jest takie zło oczywiście, ale jeśli tylko po to są tu ludzie i to jest takie hobby ich zamiast prawdziwego zobowiązania, głębokiego zobowiązania, to byśmy mieli wielki balans. Także częścią tego ustawienia tutaj miało być znalezienie sposobu, aby ich odstraszyć. Oni nie poradziliby sobie z energiami i z uczłowieczeniem boskości. I kiedy poprosiłem Coldra, aby otworzył swoje oczy i chodził dookoła, kiedy powiedziałem mu, opowiadałem przez niego swoje kiepskie kawały i stałem się taki wychwalający siebie. To wszystko robiłem intencjonalnie jako dystrakcję. Chciałem po prostu uczłowieczyć tą boskość. Chciałem ją sprowadzić do tego wymiaru, tak byście nie próbowali pójść gdzieś tam, aby jej znaleźć. Chciałem ją tutaj sprowadzić. Także, aby to zrobić, musiałem trochę odgrywać ludzką rolę. I nie będę oczywiście robił tutaj głupich żartów Jerry'ego Lewisa, ale robię rodzaj Adamusowych żartów. Uczłowieczam to. Każdy wie, kim jest Jerry Lewis. Kto wie, kim był Jerry Lewis? Wszyscy Francuzi wiedzą, tak? Większość Francuzów. Jerry Lewis był wspaniałym komediantem. Kawały w stylu placek w twarz i tak dalej. W każdym razie robimy bardziej rozrywkowy Shoud, tak, będę prowokujący i wkurzający. Wspaniale, wspaniale. Ja mogę być w każdą stronę, wiecie, dla mnie to bez znaczenia. Mogę być albo w wykładzie, albo możemy mieć trochę zabawy tutaj i przez cały ten czas robić olbrzymią dystrakcję, oczywiście szczerą dystrakcję, bawiąc się i pozwalając boskości po prostu jakby wśliznąć się tutaj, tak pięknie szybować tutaj. Więc, czy czegoś się uczycie tutaj, czy przechodzicie przez coś? Myślę, że tak. Czy nie byłoby straszne, gdyby to po prostu był duża, kamienna, zimna świątynia, wszyscy byśmy wchodzili przebrani za jakichś mnichów i kadzidła by były. Wiecie, chyba byście spalili to miejsce od razu. Nie byłoby w ogóle dla was niezbyt dobre, tak. Także zacznijmy, tak. Ten Shoud jest weekend niepodległości, tak, 4 lipca w Stanach Zjednoczonych i też Dzień Kanady. Także 4 lipca. Mam tutaj rodzaj połączenia czy pasji dla 4 lipca, bo przybyłem do Stanów Zjednoczonych w wielu różnych okazjach, fizycznie, tak, przypłynąłem łodzią, przybrałem odmienne imię, nie chciałem tutaj być znany jako hrabia Saint-Germain, więc przybrałem odmienne imię, powiedziałem, że jestem z Anglii, moje nazwisko to było Avec, więc przybyłem tutaj i byłem bardzo zaangażowany w to, co się zwie teraz deklaracją niepodległości. Och tak, oczywiście, prawdziwa opowieść. I miałem bardzo silne połączenie z masonami, wolnomularzami, ponieważ wtedy masoni
ci, którzy byli budowniczymi, gildia. Większość ludzi nie jest świadoma tego, że trzeba było być w tej gildii, która była kontrolowana przez Kościół wcześniej i tylko Kościół wpuszczał cię, jeśli byłeś oczywiście chętny, by zadbać odpowiednio o to. On nie nosi zbyt wiele pieniędzy już teraz. Dobra, przestań. Więc trzeba było być w gildii kościoła i płacić kościołowi, by móc pracować. Jeśli nie było w takiej gildii, nie płaciło się odpowiednio, nie było się pracy, więc masoni otworzyli alternatywną gildię, więc mieli też dobre zrozumienie misteriów jednocześnie. Rozumieli piramidy, rozumieli święte geometrie. Widzicie, Kościół nie pozwalał na to, ale masoni studiowali to. Nie to, że to była jakaś sekretna społeczność, ale były pewne rzeczy, które były utrzymywane pomiędzy tylko członkami masonerii. I naprawdę byłem jakby z nimi związany. Linda zawsze się zastanawia, czy wyobrażałem moje opowieści i czasami często tak. Ale pracowałem blisko z Jerzym Waszyngtonem. Nazwałem go Jerzy. A on mnie Dick. Czyli Tadek. Moje imię to było Richard Abbott i raz na jakiś czas nazywał mnie Dick. I nie rozumiem humoru w ogóle w tym. Dick też oznacza penisa. Richard, imię, Dick. Ksywka, tak, wszyscy macie ksywki. Także George mówił do mnie Dick. Jak to mamy zrobić, tak? Jak mamy zawrzeć tą deklarację niepodległości? I wprowadziliśmy tam osoby jak Hancock i Jefferson, które potrafiły radzić sobie z rzeczami różnymi i z nimi wszystkimi miałem kontakt gdzieś tam za kulisami. To miejsce, które teraz wie się w ogóle Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zostało ustanowione jako nowa ziemia na ziemi, jako nowy świat. Było to miejsce dla wolności, choć nigdy nie było naprawdę wolnym miejscem, naprawdę nie było nigdy wolności. Było przypuszczenie wolności, ale właściwie z powodu tego, że wcześniej osadnicy byli zaangażowani w Kościół, to nie było zbyt wiele wolności, było wiele gniewu z powodu innych religii, jeśli nie było się częścią angielskiego kościoła, anglikańskiego kościoła. Dlatego wybrałem być Anglikiem tutaj, żeby mógł łatwo manewrować. No ale zostało to zaprojektowane dla ludzi, aby mogli pływać z całego świata i zmieszać się. Mieć tutaj pewnych wolności. Zostało to zaprojektowane nie jako demokracja, bardziej jako republika, tak, ale by ludzie mieli głos w tym wszystkim, czego właściwie nie mieli w większości innych miejsc na całym świecie, szczególnie w Europie. Był duży wysiłek, aby zunifikować Europę wtedy w latach 1700, XVIII wieku i to do jakiegoś stopnia działało. Ludzie mieli więcej wolności niż kiedykolwiek, ale wciąż nie było to odpowiednie dla większości ludzi, którzy szukali czegoś więcej. Przybywali tutaj ludzie z całego świata, dosłownie. To jeden z największych punktów zbornych całego świata, być może jeszcze Brazylia jest podobnym. Przybyli tutaj z całego świata szukając wolności religijnej, wolności, by móc pracować. I dziwne jest to, że większość z nich było niewolnikami na początku. Zgodzili się być niewolnikami przez jakieś 10 lat zazwyczaj po przyjeździe, aby móc po prostu tutaj zaistnieć. Ale dla nich znaczyło tak wiele, że poświęcali te 10-20 lat swojego życia, jeśli sprowadzili samą rodzinę do więcej, tak aby ci, którzy byli po nich, mogli mieć tak wiele więcej wolności w swoich życiach. Miałem wielką pasję dla tego, co się tutaj działo, ponieważ wiedziałem, że miało to potencjał rozszerzenia się na cały świat. I w pewnym stopniu tak się stało. Przy okazji, jako rodzaj planu zapasowego do Ameryki, gdyby nie udało się tak zbyt dobrze tutaj, to było jeszcze Atara, czyli Australia. W pewnym sensie Australia także była kolonią więzienną. Mówmy szczerze, byli tam wasi przyjaciele, którzy tam wyruszyli. Wolność była tam wymagana właściwie, ponieważ ci, którzy byli w więzieniu, wielu z nich było uwięzionych niewinnie. A więc dynamiki tego wszystkiego miały tam miejsce i jednocześnie Europa
przechodziła przez swoje zmiany polityczne, odejście od monarchii i królewskich linii. To było wiele pracy, to było bardzo wyzywające. Nie dlatego może z powodu monarchów i królewskich linii, które nie chciały oddać swojej władzy, w pewnym sensie nie mieli wyboru nawet, ponieważ ludzie, wieśniacy w tamtym czasie, chłopi, byli tak pełni rebelii, że zabijali po prostu monarchów. Mieliśmy na przykład jak to, co się wydarzyło w Bastylii, otwarcie więzień, wypuszczenie ludzi. Także przywołuję teraz to wszystko, ponieważ całe to pytanie, czy ludzie naprawdę są gotowi na wolność, pojawia się. Pytanie, które wiele lat temu wam zadałem podczas Shoudu i ludzie byli bardzo źli na ten temat. Ale wciąż uważam, że chyba raczej nie jednak. Trochę wolności tak, to co nazywam pretensjami wolności, czy udawaniem wolności, tylko dlatego, że możesz zdecydować, czy masz dzisiaj założyć czarne, czy białe skarpetki. Znaczy, że masz wolność, tak? Ale nawet więźniowie czasami mają taką wolność, więc wolność, by pracować. Jak głupie to jest, wolność, by pracować? Dlaczego w ogóle chcielibyście pracować? Dlaczego w ogóle chcielibyście musieć iść do pracy, nawet kiedy możecie ją wybrać? Chyba, że lubicie naprawdę ją robić oczywiście, ale inaczej dlaczego macie pracować? To nie jest wolność. Czy ludzie naprawdę są gotowi na prawdziwą wolność? Sami ze sobą, wolność od hipnozy, wolność, by być boskością, wolność, by móc wyjść poza umysł. Myślę, że chyba to jest największa wolność, jaką my, wy, ja pracujemy teraz nad nią. Wolność, by wyjść poza umysł. Także to jest ciężkie, trudne, bardzo trudne. Po części dlatego, że jesteście zaprogramowani, by być w umyśle, jest hipnotyczne. Ale nie jest niemożliwe, by wyłamać się z tego. Nie jest niemożliwym, by naprawdę otworzyć drzwi tej Bastylii wewnątrz i po prostu wyjść. Albo zoo, albo jakkolwiek chcemy to nazwać. Nie jest niemożliwym to zrobić, ale wymaga szalonego ptaszka, aby wyleciał, naprawdę. Także wy jesteście trzymani tam sami przez siebie. Aż do niedawna w dużym stopniu też waszych przodków i ich wzorcy myślenia. Jesteście trzymani tam przez masową świadomość. Trzymani, ponieważ nie chcecie zrobić złej rzeczy. Nie chcecie być widziani jako szaleńcami. Nie chcecie stawać za bardzo w tłumie. Wielu z was ma głębokie zmartwienie, że oszalejecie. Macie głębokie zmartwienie. Niektórzy wręcz jesteście na krawędzi, albo byliście w przeszłości, czy tam depresji może, czy innych psychologicznych chorób. Więc wiecie jak to jest, by być tam. Niektórzy z was byli blisko tego, mieliście rodzaj alkoholowych czy narkotykowych stanów. Czuliście, jak to jest niemal stracić umysł. Jak to jest wisieć na małym włosku tożsamości, jakiej w ogóle można mieć. Czujecie, jakbyście mieli się zaraz rozbić, jakby nie było nic. Więc trzymacie się kurczowo tej tożsamości i dosłownie czujecie, jakby to było, by wyjść poza umysł, rodzaj choroby mentalnej. I to jest straszne, zagubione uczucie. I mogę wam teraz powiedzieć, że jeśli tu jesteście, jeśli słuchacie tego, nie zrobicie tego. Nie oszalejecie. Możecie myśleć, że szalejecie, ale naprawdę się wam nie przydarzy, nie. Tak samo jak nie weźmiecie strzelby i nie wyjdziecie strzelać do ludzi, tak samo jak nie wejdziecie w kolejny zły związek, tak samo jak nie będziecie kontynuować jakieś krzywdzenia innych ludzi albo nawet siebie. Jesteście zbyt daleko na ścieżce teraz już. Ale strach wciąż tam jest, zmartwienie, że to się stanie, jeśli jakby za bardzo odpuszczę, jeśli uwolnię siebie za bardzo. I czy zrobię coś naprawdę głupiego, czy skrzywdzę inną osobę. I jak wiecie, bardziej byście skrzywdzili siebie niż kogokolwiek innego, jeśli już nawet nie zwierzę czy zwierzaka waszego. Widzicie, macie skłonność brania tego na siebie, bo jesteście silni, bo wiecie jak sobie poradzić z rzeczami, wiecie jak się uzdrowić generalnie. Także wolność, to pytanie, czy ludzie są wolni, czy są gotowi na wolność, prawdopodobnie nie są. Nie.
to wymagałoby długiej dyskusji na temat tego, czym jest wolność. To nie jest tylko zdolność czczenia tego Boga, którego chcecie, albo pójście do tej pracy, a nie innej, albo wstania o 3:00 nad ranem i wzięcia prysznica, jak jeśli chcecie. Te rzeczy są bez znaczenia, jeśli chodzi o wolność. Wolność naprawdę jest wewnątrz. Wolność jest uwolnieniem siebie od humanistycznych części siebie, w których tak się za bardzo już zagłębiliście, tą mentalną, fizyczną część. Te strachy, ograniczenia są wygodne w pewnym sensie, jednak jest faktem, że nawet jeśli myślicie, że wciąż myślicie o tym, nawet jeśli wciąż jesteście na krawędzi, siedzicie jakby, to i tak się wydarzy. To wy jesteście w tym życiu dla tego uwolnienia. Nie przybyliście tutaj, by pracować nad jakąś karmą, nie przybyliście tutaj, by po prostu być matką, czy cokolwiek innego niż wasza wolność. Przybyliście tutaj z bardzo przejrzystym rodzajem wytycznych, że to jest to życie. Jeśli tego nie zauważyliście ostatnio, rzeczy się bardzo przyspieszyły. Bardzo szybko. Wszystko płynie tak szybko, że niemal nie możecie dotrzymać tempa, co jest dobre. Jest zaprojektowane w ten sposób. Niekoniecznie to jest dla innych też szybsze. Wielu ludzi się teraz nudzi na przykład. Ale dla was jest bardzo szybko, ponieważ rzeczy zmieniają się i całe to zniekształcenie czasu dla danej osoby jest to jakby moim punktem tutaj, moją puentą. Wielu z was czuje to zniekształcenie, że wszystko jest takie szybkie, a czasami się wydaje, że idzie powoli, ale wszystko naprawdę jest przyspieszone teraz. Biologiczne systemy, mentalne systemy, bardzo, bardzo szybko płynie energia tam. I zmiany są po prostu nieuniknione, mówię o tym wciąż i wciąż. Zmiany są nieuniknione, powiedziałem nawet w naszym Shoudzie w zeszłym miesiącu, że Kołdra się zszokował, wielu innych też. Powiedziałem, wiecie, gdy już przestajecie pracować nad swoim oświeceniem, gdy przestaniecie te dyscypliny swoje mieć, gdy przestaniecie tego całego szukania i błądzenia, gdy zaprzestaniecie wstawania rano i mówienia, o, z kolejny dzień na mojej drodze do oświecenia, gdy zaprzestacie cały ten hałas, gdy przestaniecie czuć się, że musicie czytać 2 książki duchowe tygodniowo, albo nam się nie uda, albo gdy przestaniecie po prostu mieć tą obsesję na temat odnalezienia prawdy. Jest to obsesja, ponieważ nie ma pojedynczej prawdy. Wszystko jest prawdziwe. Jest to end, czyli i. Gdy zaprzestaniecie cały ten hałas, cały ten rodzaj neurotycznych aktywności, weźmiecie głęboki oddech, po prostu bierzecie głęboki oddech i pozwalacie. I data zostaje ustanowiona, mówię to dosłownie. Jeśli wciąż ścigacie swoją duchowość, jeśli próbujecie iść za jakimś guru, jeśli macie jakiś rodzaj dyscyplin, które myślicie, że musicie codziennie wykonywać, nawet jeśli wciąż używacie Crimson Circle jako energetycznego plastra co miesiąc, mimo że w przyszłym roku oświecenia albo w przyszłym życiu, data staje się mglista, data jest we mgle, nie jest naprawdę obecna. W sensie możemy się jej przyjrzeć, jeśli byśmy poszli w podróż w przyszłość, ale widzielibyście wiele różnych dat. I wiele z nich byłoby także we mgle, wiele byłoby rozróżnialnych, ale byście widzieli ich wiele, ponieważ nie jest naprawdę jeszcze zdeterminowana jedna. Wszystkie są potencjałami, wszystkie jakby unoszą się dookoła, jak w wielkim morzu potencjałów i to może być którakolwiek z nich, ale gdy się zatrzymacie, weźmiecie głęboki oddech. Powiecie, ja jestem tutaj, jestem kim jestem. Weźmiecie głęboki oddech i pozwalacie sobie, pozwalacie swojemu ludzkiemu ja i ludzkiemu ja. To nie myślicie już o tym. Nie myślicie, czy pozwoliłem wystarczająco, czy byłem w odpowiednim kolorze ubrań, nie pozwalałem, czy zjadłem odpowiednio. O Jezu, zjadłem trochę mięsa, więc na pewno powinienem być wegetarianinem, ale mi się wymsknęło, jajku. I wtedy to się, widzicie, nie dzieje. Ale jeśli jesteście naprawdę autentyczni ze sobą, jestem kim jestem, to jest niemal jakby, mam gdzieś to wszystko, takie nastawienie, nie negatywnie, ale po prostu mam to gdzieś, ponieważ ta data już tu jest. Nie musicie nawet wiedzieć kiedy, gdzie jest jakiś szczególny dzień. Właściwie to by ją wypchnęło od waszej percepcji. Ale po prostu data jest ustawiona. Gdzieś tam za tydzień może. Naprawdę po prostu pozwalacie, innymi słowy, i nie martwicie się o to wszystko. Nie martwicie się o to, jak sobie poradzicie, jak macie teraz sobie poradzić od teraz do oświecenia.
Nie musicie. To samo przychodzi do was. Po prostu się wydarza. Oczywiście macie wybory, możecie tworzyć własną rzeczywistość w dużym stopniu zniekształconą, ale to i tak przychodzi do was i to jest dziwne uczucie, że to po prostu samo przychodzi. Wciąż możecie pracować czy ćwiczyć nad tym wszystkim, ale nie musicie już się tym martwić. Po prostu to jest. Data jest ustanowiona i nie znaczy, że umrzecie także, po prostu oznacza, że data jest ustanowiona. Właściwie to zmienia cały rodzaj programowania na temat samej śmierci, po prostu przemienia to gdzieś indziej. I się pojawia pytanie, które Kutumi przywołał na naszym zgromadzeniu w Monachium. I co mam teraz zrobić? Nie muszę pracować nad swoim oświeceniem, po prostu ono się wydarzy. Ojejku, straciłem większość przyjaciół, nie mam już pasji starych jak kiedyś. Co mam robić? I to jest ludzkie pytanie, które po prostu jest obok szczęścia. Wiecie, czy jestem szczęśliwy, co mam zrobić? To wychodzi z waszego słownika w ogóle. Po prostu nie istnieje już, po prostu nawet nie jest w waszym umyśle, w grze umysłu. Co mam zrobić? Czy to nie jest dziwne, że ludzie muszą myśleć, że muszą robić coś cały czas? To tylko będę stawał rano i będę teraz grubszy, nie będę musiał, nie będę nic robił, będę się czuł bezwartościowy. Zamknij się, człowieku, na chwilę, wiesz? Ponieważ, jak Kutumi już to wyszczególnił, wszystko zaczyna mówić do ciebie w tym punkcie. Dosłownie, Kutumi po prostu zaczął sobie iść i wyobraźcie sobie, nie miał pojęcia, gdzie pójdzie. I miał to gdzieś. Po prostu, gdy już wyszedł z swojego azylium szaleństwa, zabawna rzecz się dzieje na oświecenia, no cóż, ale mówił, że to były najlepsze 2 lata jego życia, gdy ślinił się cały czas i musiał kogoś zmieniać majtki, dosłownie. To było, mówi, najlepsze doświadczenie, bo mógł to zrobić długo i powolnie przez wiele żyć, w agonii, szukania, niecieszenia się życiem. A on po prostu powiedział, zrobił w 2 lata. I tyle. I to wtedy się stał Kutumim właśnie po tym czasie i zaczął po prostu iść, nie musiał wiedzieć, gdzie idzie, po prostu wiedział, że wszystko się uda, nie musiał jednak wiedzieć jak. I to jest problem. Mówicie, okej, po prostu będę podróżował po świecie, a potem zaczynacie planować, gdzie pojedziecie i tak dalej. Nie, weźcie głęboki oddech i pozwalajcie, bo to po prostu jest. Jest bardzo proste, piękne. A wtedy on usłyszał w końcu, jak wszystko mówi do niego, czego wcześniej nie doświadczył. Może troszeczkę, kiedy był małym chłopcem, ale dosłownie drzewa zaczęły mówić, hej człowieku, hej. I Kutumi mówi sobie, drzewa do mnie mówią. Więc rozerwał się, czy nikt na niego nie patrzy i powiedział, hej drzewo, jak tam leci? A drzewo mówi, jest naprawdę uziemione, ukorzenione. Ale naprawdę lubię się tutaj na gałęzi wylegiwać. Anielski humor. One nie mówią w słowach czasami tak, ale generalnie w energii. I dosłownie odkryjecie, że ptaki, drzewa, ryby, woda i wszystko inne naprawdę jest zabawne, kiedy się z tym rozmawia. Nie są tak utknięte w umyśle, nie mają umysłu. Więc są naprawdę zabawne, kiedy po prostu wczujecie się w nie. Nie opowiadają kawałów oczywiście, nie są tak zabawne jak ja, ale mają rodzaj lekkiej percepcji rzeczy. Mają taką niewinność na temat rzeczy. Naprawdę są niewinne. Nie martwią się o to, że burza przyjdzie i na przykład piorun w nie trzaśnie. Po prostu pozwalają na wszystko. Nie są obdarzone duszą jak wy. Nie mają mentalnej inteligencji. Nie będą miały iPadów czy laptopów i tak dalej. Po prostu cieszą się swoim byciem i mają rodzaj zabawnego poczucia humoru. To Kutumi właśnie robił. Po prostu sobie chodził i zaczął odczuwać wszystko bez planu. Po prostu wszystko zaczęło mówić. Proszę zrozumcie to, nigdy nie ma nudnego dnia, gdy jesteś wcielonym, oświeconym człowiekiem. Nigdy. Wszystko po prostu ożywa. Będziecie płakać, gdy sobie zdacie sprawę z tego, jak codzienne ludzkie życie jest nudne. Może już nawet to mieliście w jakimś stopniu te rutyny, te wzorce, to bezżyciowość. Będziecie płakać, naprawdę. Ale z tego punktu. Nie, jeszcze nie zacząłem mojego punktu, ale dochodzimy do tego. Bawię się, to jest pozwolenie, pytałem o pozwolenie, tak? Czy mogę? Chcesz na podium? Nie. Pytałem, czy chcecie suchy wykład, czy coś zabawnego, więc jesteśmy dzisiaj gdzieś pomiędzy. Tak.
Musimy zarezerwować pierwszy rząd dla naprawdę prawdziwych czcicieli mnie i podziwiaczy. Tak. Zdaje się. No ale, przyjaciele, wolność. Chciałem to przywołać teraz ten temat, ponieważ tam idziecie. Więc nie wysilajcie się, by tam dojść. Po prostu pozwalajcie na to. To nie jest praca. Powiedziałbym nawet, że jakby drzwi Bastylii są już otwarte. Już są otwarte. I teraz po prostu mówię wam, po prostu wyjdźmy. Zaraz o tym powiem więcej, ale... Napij się kawy. Napiłem się. Dużo się napiłem. Jest tak wiele się dzieje na sali teraz i online, z nami wszystkimi tak wiele. Po prostu odpuszczacie. Naprawdę wasze gardy schodzą w dół, wasze systemy obronne. Pozwalacie temu mentalnemu człowiekowi się uciszyć i pozwalacie. Także może siedzimy chwilę sobie potonujemy. No ale mam pytanie przede wszystkim. Jak zawsze, mam pytanie dla was. Linda, proszę o mikrofon. Niektórzy powiedzą, że to jest drażniąca część tego przedstawienia, ale to jest moja ulubiona, bo to wy. Jest interakcja w tym. Jak nudno by było, gdybym tylko siedział tutaj cały czas i gadał, ale teraz się mogę zabawić, tak? Pamiętacie, jak Tobiasz robi swoje pytanie i odpowiedzi? Czy to nie było zabawne? Nie. Ja też robię, ale ja zadaję pytania. I pytanie na dzisiaj brzmi: jeśli... Nienawidzę być taki szczery, ale jeśli mielibyście dzisiaj umrzeć, dzisiaj, czego czulibyście, że nie zrobiliście? Co byłoby waszym jakby żalem? Jakaś jedna rzecz. Co by było tym czymś, że ojej? Pytam o to, ponieważ miałem dwójkę w zeszłym tygodniu. Nie, że parę, ale męsko-męską czy męsko-żeńską, ale miałem dwoje ludzi w zeszłym tygodniu, którzy przeszli na drugą stronę, szambra. I przy okazji mamy już 33, którzy właściwie pozwolili na swoją realizację. I czy uwierzylibyście, że są tymi cichymi? Nie. Nie widzicie ich, nie hałasują za bardzo, siedzą cichutko. Jest ich 33. To chodzimy tam powolutku jak w piekle, ale chodzimy do tego. Tak. Gdy światło aplaudu się zapala, wtedy macie być brawo. Kiedy światło śmiechu się zapala, wtedy macie się śmiać, rozumiecie? Pytanie brzmi, pytam o to, ponieważ nie tylko ze powodu tej pary, która się pojawiła po drugiej stronie, ale dzieje się to często, gdy szambra przychodzi. Od razu jakby sobie zdają sprawę, że są bez ciała. Zdają sobie sprawę, ojej, zostawiłem je gdzieś tam po tej planecie. A ja mówię, hej, czy moglibyście sobie posprzątać, weźcie tutaj samo swoje ciało? Ale oni zaczynają lamentować, zanim w ogóle spotkają swojego psa, czy tam rodzinę, jeśli chcą spotkać. Nawet zanim zrobią swoje na temat tego, że ja stoję przed nimi. Myślelibyście, ojej, jestem po drugiej stronie i to nie Jezus, ale Saint-Germain, który mnie powitał. Robię to i oni, ojej, jestem w fioletowym płomieniu, tutaj z tobą, jej, zniesionym mistrzem, który wytrenował więcej mistrzów niż inni mistrzowie, ten sławny. Dobra. Także problem polega na tym, że od razu, zanim nawet rozpoznają cokolwiek po drugiej stronie, dla nich jestem po prostu lampą w tym momencie i mówią, żałuję, że nie zrobiłem tego i tamtego. Ja pozwalam im przejść przez swoje żale, a w końcu sobie zdają sprawę, że nie jestem lampą, tylko Adamson Saint-Germain i są totalnie pod wrażeniem i chcą wiedzieć, kiedy mogą znowu zejść z powrotem na ziemię. Ja mówię, nie. Zamknąłem tubę. Już nie schodzicie na dół, po prostu zostajecie tutaj przez jakiś czas, musimy pogadać trochę. Ale zawsze są te żale i to jest interesujące. Robiłem rodzaj badania, które zaniosło potem do klubu mistrzów, badania na temat duchowej psychologii, studium takie. Jakie są żale tych, którzy są na dedykowanej, prawdziwej duchowej ścieżce, do wcielonej realizacji, nazwałbym to. Jakie są ich problemy? Więc dlatego zadaję to pytanie. Lindo, przez mikrofonem. Czego byś żałował, gdybyś po prostu umarł dzisiaj? I Linda daje ci mikrofon, to nie znaczy, że umrzesz oczywiście. Cześć, Ricky. Jest to hipotetyczne, gwarantuję, że nie umrzesz. Dobrze.
Ale wiesz, czy to ma znaczenie? No, but nie, ale I feel like I would really czuję, że naprawdę żałowałabym, że nie miałam okazji naprawdę docenić w końcu dojścia tam i bycia zrealizowaną i bycia w stanie o tym wszystkim, co mówisz przez lata, że nie będzie nudno i wszystko. Chciałbym tego doświadczyć, wiesz. Ja jestem latarnią, ty przeszłaś na drugą stronę i mówisz, ojej, jak blisko myślisz, że byłaś. Powiesz, byłam... Przez długi czas czułam, że to jest tylko o krok ode mnie, nie miałam pojęcia, jak zrobić ten krok. Czy mogę dać ci troszkę małej, mądrej rady? Pozwól mu przyjść do ciebie. Nie ma żadnych kroków przed tobą więcej. Żadnego. W ogóle pozwól mu przyjść do ciebie. To jest ostatni krok. Wiesz, po tych życiach wielu kroków. Ostatni krok to po prostu zatrzymania się. Wzięcie głębokiego oddechu i pozwolenie. I wtedy nie musisz robić tej mentalnej rzeczy, kiedy to przyjdzie, nie czuję tego, zamknij się. Po prostu to bez znaczenia. Powiedziałem to już wiele razy, że to są najlepsze czasy z wszystkich żyć, ale wciąż tego nie łapiecie. Właśnie ty to łapiesz, tak. Więc to jest dobre. Po prostu cholera, chciałem to zrobić. Dam ci małą wskazówkę na ten temat. Mówiłem w Norwegii do grupy, w tym miejscu troli. Powiedziałem im pierwszego dnia, że dla mnie jesteście martwi. Jesteście martwi. Po prostu jesteście chodzącymi, żyjącymi trupami. I to jakby wstrząsnęło całą salą. Wiecie, po tym jak przestali płakać, po prostu mówię, żartowałem. Moim punktem było to, że już właściwie umarliście. Śmierć nie oznacza, że musicie upuścić swojego ciała. Śmierć to przejście, o którym będę mówił w naszym nowym, aktualizowanym Dreamwalkerze śmierci. Śmierć nie jest fizyczną rzeczą tylko i naprawdę chodzi o wyjście z umysłu i systemu wierzeń. Śmierć jest po prostu przejściem do odmiennego sposobu życia, percepcji, więc właściwie jesteście już martwi, jesteście chodzącymi umarlakami i to jest dobra rzecz, ponieważ nie jesteście zamknięci już, jesteście jakby nie zombie, ale pozwoliliście odejść tym rzeczom, które muszą odejść, gdy pozwalacie swoim przodkom odejść, tymi cielesnym, karmicznym rzeczom i tak dalej. Jesteście prawie martwi i to jest wspaniała rzecz. Możecie mnie cytować w tym. Możecie napisać na swoim kolejnym torcie urodzinowym, jestem taki martwy. I możecie się śmiać ze śmierci, tak? Jeśli możecie już śmiać ze śmierci, znaczy, że wyszliście naprawdę ponad ostatni rodzaj przeszkody przed oświeceniem, bo ludzie wciąż się boją śmierci i nie ma potrzeby się bać. O, właściwie zabawna. Niewiele reakcji, okej. Nie będę tego próbował dzisiaj. No ale pamiętajcie, co mówiłem, śmierć nie jest tylko fizyczna. Właściwie teraz chodzicie też przez fizyczną śmierć, ale to nie znaczy, że musicie opuścić to ciało na zawsze. Znaczy tylko, że wszystko to stare się rozpuszcza, by zrobić miejsce dla waszego jam jest, które jest duże i jest naprawdę tyłek, że tak powiem. I po prostu potrzebujecie trochę umrzeć, zrobić miejsce dla niego. Jakby rozgrzewkę ma tutaj przed drugerem śmierci. No ale wyjdźmy przez chwilę z umysłu. Śmierć nie oznacza opuszczenia tego fizycznego ciała na zawsze. To jest bardzo stara koncepcja. Właściwie 4,5 milionów lat ma już, więc śmierć tak naprawdę jest po prostu przejściem do innego wymiaru, jest ewolucją, jest odpuszczeniem pewnych rzeczy, zostawieniem za sobą tego, co już nie służy. Nie chcecie być zagrzewani w ziemi oczywiście, bo to was utrzyma przywiązanych do bardzo starych rzeczy, ale odpuszczacie tylko. Nie znaczy to, że musicie umrzeć w fizycznej naturze, w swoim umyśle. To znaczy to po prostu ewolucję. Dalej. Czego byś żałował? Niczego. Jeśli chciałbym zrobić coś innego, zrobię coś innego po prostu. Okej, jesteś bardzo wolny, bym powiedział. Czy pracujesz teraz? Nie. Gdzie żyjesz? Gdzie mieszkasz? Po trochę wszędzie. Czy masz wiele zmartwień na temat tego, żeby rzeczy do ciebie przyszły? Nie. A więc, czy ludzie kpią z ciebie za to? Nie, rodzina, starzy przyjaciele, ktokolwiek mówią, jak było o tobie za plecami trochę? Nie, nie? Świetnie. Więc jesteś naprawdę, pozwalasz sobie być wolnym.
Mamy jeden problem, o którym mówiliśmy, umysł tutaj. Tak, walczysz z nim. Czy w końcu się z nim pogodziłeś? Powolutku się rozwiązuje. Nie używa już mnie jak kiedyś, ja jego używam. Pozwalasz mu się trochę rozpuścić powoli. Podoba mi się to, nie to, że próbujesz go rozwalić na kawałki, po prostu pozwalasz mu jakby... Wiecie, im bardziej się pozwala, tym bardziej on pozwala. Nie jesteś w tym ciągłym walczeniu ze swoim umyślem i jesteś wtedy bardzo wolny. Tak, świetnie. Żadnych żali. Jeszcze trochę proszę i przejdę do mojej puenty, tak myślę. Zawsze jest ten pełen bólu spojrzenie. Crash, musisz być naprawdę w gotowości, kiedy Linda podaje mikrofon, musisz złapać tą minę. Kiedy po prostu dostaje mikrofon i jest takie, nienawidzę cię, Linda. Tak, to jest potem w archiwach zapisane. Czego byś żałował? Poza tym, że chciałam się nauczyć, jak być naprawdę świetnym milionerem, żałowałabym tego, że nie byłam z moimi dziećmi, kiedy dorastały wystarczająco. Nie byłaś z nimi wystarczająco? Tak, przez 23 lata byłam, ale potem przestałam. Gdy dorastali mniej, z nim byłam. Mała tutaj rada, odpuść to, ludzie mają z tym problem, chcą we mnie rzucać jabłkami i jajkami, jesteś tak przeciwko rodzinie, nie jestem. Jednak, aby dać im ich wolność, musisz jakoś odpuścić. Wciąż są te bardzo silne połączenia, dobra matka i tak dalej. W pewnym punkcie musisz to odpuścić i być z nimi przyjacielem bardziej niż rodzicem i to jest olbrzymią różnicą. Oni będą jak przyjaciel i będą podziwiać cię, ale nie będą już w tej relacji ojciec-dziecko czy matka-dziecko. To się musi zmienić na tej planecie teraz. Ten stary paradygmat rodzicielstwa, dzieciństwa. No niektórych z was macie dosyć swoje dzieci ze sobą, ale pozwólcie im odejść, proszę. Naprawdę, w sensie istnieje bardzo stara dynamika pomiędzy rodzicem i dzieckiem na tej planecie i to służy dziecku do jakiegoś czasu, powiedzmy 2-3 lat, kiedy są... Ale potem to się musi zmienić. Nie są waszą własnością, mają niestety nieszczęśliwą sytuację, że mają wasze DNA, przykro mi dla wszystkich dzieci, ponieważ muszą skądś dostać DNA i potem spędzają resztę życia chodząc do doradców i na terapię, do Crystal Circle, by odpuścić stare DNA. No ale naprawdę czas zmienić to. Zaprzyjaźnijcie się z nimi, ponieważ byliście w przeszłości. Oni byli waszym rodzicem, teraz wy jesteście ich. Wiecie, robiliście razem wiele rzeczy różnych w przeszłości, ale teraz po prostu bądźcie przyjaciółmi. Okej? Dwie jeszcze osoby. Może wstaniesz? Jestem wyższy niż ty. To była dystrakcja. Ona miała wejść zaraz właśnie do umysłu, powiedziałam wam wcześniej, jeśli dobry nauczyciel, jeśli widzi, jest w stanie poczuć to, tworzy dystrakcję. Jedyna rzecz, jakiej bym żałowała, to, że nie cieszyłam się moim życiem wcześniej. Tak, jak robię to teraz. Jestem teraz dużo bardziej w radości życia, po kwantowym pozwalaniu w szczególności. Świetnie, żadnych żali innych. Nie, jestem tu, przychodzę z Słowenii, przyjeżdżam do Colorado i potrzebuję uścisku. Tak, proszę o uścisk. Dziękuję. Dziękuję, że jesteś tak śmiała, że weszłaś na scenę. Zastanawiałem się, czy jakby pozwolisz na tą niewidzialną barierę, aby cię utrzymywała, czy być może wiecie, jest taka jakaś niezapisane prawo, nie wchodź na scenę, kiedy Adamus czanluje. Cieszę się, że złamałaś to prawo. Jeszcze jedną osobę proszę. Nigdy nie będziesz tego żałować. Żałuję, że nie weszłam wtedy na scenę. Czułam się tak wygodnie. Myślałam sobie, że dzisiaj nie dostanę mikrofonu. No tak, wysyłałaś energię. Jesteście wszyscy transmiterami energii. Jedni są silniejsi niż inni, ale wysłałaś energię. No, ona mnie nie wybierze. I ona nie słyszała tego, że nie. Po prostu słyszała, wybierz mnie. Więc czego byś żałowała, gdybyś po prostu przeszła na moją stronę dzisiaj? Zasłony? Tego, że nie przebudziłam się wcześniej, okej. Czas był idealny. Tego, że się nie cieszyłam tak bardzo, jak teraz to robię.
Tak, jasne. Yeah, I would regret that. Tego bym żałowała. Tego, że się nie przebudziłaś wcześniej, ale zdajesz sobie sprawę, że właściwie czas był idealny. Jest jakaś taka rzecz w każdym z was, online także, we wszystkich, że mogliście pozwolić na swoje oświecenie, na swoją realizację życia temu. Większość z was około 2, może nawet 3 życia temu, niektórzy jedno, no ale mogliście pozwolić na nie i nie zrobiliście tego. I jest to jakby, o, coś ze mną nie tak, Jesus, byłem tak blisko wtedy i zwaliłem wszystko. Zjadłem jakieś mięso w piątek, papież się wkurzył na mnie. Potem ten goły facet gada z papieżem, o co tam chodziło? Daj mi skończyć, Linda, nie wtrącaj się. Gdzie ja byłem? Aha. Więc wielu z was mogło po prostu pozwolić na swoją realizację. Mieliśmy jakby to ustawienie po szkołach misternych, takie ustawienie, że mogliście po prostu wejść w to kolejne życie i mieć po prostu pozwalanie na to i nie zrobiliście tego. Nie dlatego, że to się spieprzyliście, tylko dlatego, że no, nie to, że jesteście powolnymi uczniami, jest tylko 33 osoby jak na razie, które to zrobiły, ale po prostu chcieliście być tutaj, w tym czasie. I próbuję, by Calder napisał tę książkę. Jestem zaskoczony, że jeszcze się tego nie podjął w pełni, bo już ja to skończyłem dawno, no ale kiedy planeta oczekuje, szuka świadomości, kiedy jest ta stała dynamika starej i nowej Ziemi. Niektórzy wiem z was nie lubią tych wiadomości z pronos. Wiecie, pronos staje się teraz brzydkim słowem dla wielu z was. Nie pronostuj mnie, mówicie. Albo weź swój pronos stąd zabierz. Albo jesteś takim pronostem, nie mogę w to wierzyć. Spróbujcie tego mówić swojemu partnerowi w kłótni następnym razem. Idź na pronost. Albo idź się pronostuj. Więc gdzie to ja byłem? Aha, sam wpada dystrakcję. To jest złe, kiedy dystraktor sam wpada dystrakcję. Wtedy naprawdę mamy przerąbane. Musisz być trochę bardziej skupiony. Bardziej skupiony. Aha, okej. Więc skupienie jest takie, że wybraliście tu być, ponieważ to jest najbardziej transformujący czas w ludzkiej historii. Cały problem starej Ziemi, nowej Ziemi wychodzi na powierzchnię. Wszystkie dynamiki tej planety są tak teraz po prostu gorące i chcieliście tu być. Powiedziałem, nie musicie, możecie przyjść, kiedy to jest trochę łatwiej, mówiłem. Mogliście wrócić tu w czasach koni i koników polnych, gdzieś tam siedzieć sobie w jakimś zakonie, albo nie wiem, w Egipcie 300 lat temu, gdzie było spokojnie zrobić tamto. Ale powiedzieliście, nie, zrobię to właśnie w tym czasie. Wyobraźcie sobie, bycie wcielonym i chodzeniem dookoła w najbardziej krytycznym rodzaju zwrotów ludzkiej historii, nie tylko ludzkiej historii nawet, a ma to olbrzymi wpływ na olbrzymie implikacje, na to, co dzieje się w całych duchowych rodzinach i w zakonie Arki. Powinno się powiedzieć, że archanioły, czy zakon Arki, to jest ten portal, przez który tu przybyliście na Ziemię. Oni są jakby, nie zrozumcie tego źle, ale jakby są na fioletowym stanie alarmu, nie jest czerwony, tylko fioletowy. Mówię sobie, wow, tam się naprawdę dużo dzieje na tej planecie. Intensyfikacja. Ludzie generalnie nie mają pojęcia, o co w ogóle chodzi. I naprawdę tutaj robię dystrakcję, ale gdzie jest uwaga dzisiaj skupiona w mediach, w wiadomościach, w umysłach ludzi? Gdzie to wszystko się skupia? No Donaldzie Trumpie. Donald Trump. Gdzieś czego lubicie czy nie, po prostu tam cała uwaga idzie i to nie jest jakiś rodzaj złego planu, konspiracji, to jest po prostu ludzkość. Widzicie, jest to brak świadomości ludzkości. Oni po prostu chcą pójść tam, karmić się i po prostu jakby, wiesz, pies, który się ślini na kość i mówi, jest mówienie o Donaldzie Trumpie, mówiąc metaforycznie, a ja tutaj mówię, hej, nie zdajecie sobie sprawy w ogóle, co się naprawdę dzieje, że jest ta konwergencja technologii i światowości. Czy rozumiecie, co naprawdę ma miejsce na tej planecie teraz? Rozumiecie, że mentalne choroby są największymi chorobami na tej planecie teraz. I są to choroby, nie jest to słabość żadna, nic. Jest to absolutna choroba, która... Jak ludzie sobie z tym radzą? Chemikaliami,
które naprawdę umysł bardzo źle wpływa na umysł ostatecznie. Ale mówimy tutaj sobie o Donaldzie Trumpie. To jest rodzaj społecznego fenomenu socjalnego. Ludzie wolą mówić o tym i o waszych tam gwiazdach i aktorach, którzy są generalnie bez żadnej świadomości. Niektórzy mają trochę świadomości, ale nie wielu. Wtedy może wejść do Hollywood przez te drzwi. Jest to dystrakcja absolutna. I wy wybraliście przybyć na tę planetę w tym czasie, aby wprowadzić swoją świadomość, swoje ja jest. Jakkolwiek chcę to nazwać, powiecie, będę zrealizowanym mistrzem na tej planecie w tym czasie i nie będę próbował zmienić wszystkich tych rzeczy tam. To nie jest wasze zadanie, o nie. Jesteście już utrzymującymi energię, czy zmieniającymi planetę, cokolwiek. To nie jest wasza praca, aby to zmieniać, ale to, co robicie, to wprowadzacie światło. Potencjał. Światło nie ma żadnego przychylenia w żadną stronę. Światło nie jest ani męskie, ani żeńskie, nie jest ani dobre, ani złe. Ono po prostu jest pasją. Ja jestem. Ona przyciąga energię, to ono ustawia i manifestuje rzeczywistość, ale światło samo w sobie jest. Nie ma żadnego przychyłu, osądu, dobrozwoju. Nie ma szczęśliwych dni, ani nieszczęśliwych. Ono po prostu jest promienną pasją. Ja jestem. Ja istnieję. I tyle. Przybyliście tu, powiedzieliście, zrobię ten trik taki. Pozwolę na moją realizację, moje świecenie. Zostanę w tym ciele i zobowiązaliście się. Zanim przybyliście tutaj, zobowiązaliście się, że zostaniecie tutaj przynajmniej 7 lat w ciele fizycznym. Przynajmniej 7 po swoim oświeceniu. Może dłużej, może 50 lat. Myślę, że nie będziecie chcieli tu być 50 lat, no ale powiedzieliście przynajmniej 7 lat i macie ten program w was. Niektórzy odchodzą wcześniej z powodu uwodzenia, które jest tak silne, przejść na drugą stronę przy oświeceniu. Ale chcę to zaadresować do każdego z was, że powiedzieliście, że zostaniecie 7 lat w formie oświeconej na tej planecie, może dłużej. Jedynie musicie podłączyć do tego potencjału. Będziemy mieć jeszcze jeden rodzaj rozrywkowej odpowiedzi na temat tego, co byście żałowali. Lindo, chodźmy do klubu mistrzów z tym. Witajcie, panie Iwanowie. Czego żałujesz, jeśli byś odszedł dzisiaj? This is going to be boring for to będzie all of you guys. Nudne dla was wszystkich. Okay. Trzymajmy kamerę. Fantastic answer here. Fantastyczna odpowiedź tutaj. I'm going to go with enjoying it because so many times, ja po prostu będę się tym cieszył, bo tak wiele razy jest się w tym rodzaju rytmu, życia tym, a potem umysł skakuje i naprawdę... Właściwie to wytnę cię palcem trochę, bo jesteś na innej sali i mogę. Wspaniale, masz wspaniałe poczucie humoru. Kiedy jesteś z innymi ludźmi. Tak. Jesteś jakby trochę utknięty w błocie, kiedy jesteś sam ze sobą, czy ze swoją partnerką kochaną. Przybiłem cię gwoździem, co? A, cieszę się, że jesteś w innej sali. Ojej. I opowiadasz historię, że cieszysz się rzeczami, ale cholera. Naprawdę jesteś swoim największym wrogiem, bym powiedział. Tak. Wchodzisz do swojej głowy w błoto. I wiesz, czasami nazywam cię mofo, ale nazywam cię matwo, czyli błotniak. Wchodzisz w swoje błoto. I potem musisz wyjść i być z ludźmi i pozwalasz tej swojej radosnej stronie wyjść wtedy, ale jesteś swoim największym wrogiem, wiesz. Czy to jest przejrzyste dla ciebie? Tak. Czy jestem zbyt z tobą intensywny? Chcemy zbliżenie, tak. Dobrze, idealne ustawienie dla tego, o czym chcę mówić dalej. Także tak naprawdę żałowałbyś tego, że się nie cieszyłeś jeszcze bardziej rzeczami. Tak. Myślę, że byłeś ze mną parę razy, kiedy miałem swoje solo ze sobą. Proszę, nie wiem mi tego za złe oczywiście. No, wiesz, to jest niemal naturalne. Wchodzisz w ten rodzaj stanu bycia, jesteś sam ze sobą i te wątpliwości wchodzą i te duchy wyłażą spod podszewki. Nic już nie jest zabawne. Zastanawiasz się, jak masz w ogóle przetrwać kolejny dzień. A potem, jak nazywam je, psycho-duchowe problemy się pojawiają.
i manifestujesz je niemal intencjonalne z innymi problemami swojego życia. Niektórych z was są to biologiczne rzeczy, innych finansowe rzeczy, dla innych po prostu stajecie się niewrażliwi na siebie. Stajecie się znieruchomieni i to jest złe, wiecie, to jest naprawdę dla was niekorzystne i ty jesteś idealny do tego wstępem, co chcę powiedzieć dalej. Marty, dziękuję, to było za darmo, mówi Marty. Był idealny wstęp, Linda wybrała idealną osobę, jak zawsze. Dziękuję, wrócimy teraz do mnie. Przywołuję ten temat z ważnego powodu. Słyszeliście o tym pojęciu szklany sufit? Jak mówiłem wcześniej, istnieje rodzaj sufitu skrzydeł. Ten szklany sufit, jak wiecie kobiety, niektóre z was, jest to niemożliwość wzniesienia się w korporacji, w karierowej drabinie jakby. I przy okazji nie da się wznieść wyżej, będąc mężczyzną. Nie da się tego zrobić, przywołując Adama w sobie, wojownika i zachować się jak jeden z chłopców drogiej kobiety. Nie dojdziecie zbyt daleko w ten sposób, to nie jest szczere i ludzie to potrafią wyczuć i wtedy was wykorzystają. A żeńskość jest dużo bardziej kreatywna i efektywna niż męskość. Naprawdę. Żeńskość ma więcej ruchu w sobie niż męskość. Jest to jakby sposób, w jaki to było zaprojektowane, ale zostało zapomniane, no ale... Męskość jest jak drwal, a żeńskość jest jak sprinter. Jest wolna, po prostu sprintuje przez łąki, a męskość po prostu rąbie tam jak drwal z mięśniami, ale nie potrafi dojść zbyt daleko. Jest ta rzecz zwana więc tym szklanym sufitem niezdolność wzniesienia się ponad pewną poprzeczkę. Jest to iluzja. Nie istnieje tak naprawdę, ale ludzie wierzą w ten szklany sufit. Wierzą, że on tam jest, jeśli pochodzą z biednej rodziny na przykład, że nigdy nie uda im się dojść do bogactwa, bo mają swoje tło rodzinne. Tak, to czyni trochę to bardziej trudniejszym, ale właściwie może uczynić łatwiejszym. Ostatecznie ludzie ustanawiają sobie ten szklany sufit z powodu swojej inteligencji. Inteligencja natomiast jest bardzo przereklamowana. Właściwie inteligencja nie jest tak bystra, można powiedzieć. Jedną rzeczą jest umieć zapamiętać fakty i liczby, ale drugą rzeczą jest naprawdę żyć w życiu i mieć rodzaj, jak nazywam, zdrowego rozsądku. Być może lepiej mówiąc rozsądku innego niż tylko samo skupienie na faktach i liczbach. No i widzicie, jest wiele tych szklanych sufitów, które ludzie wymyślają i jest coś, w co wy uderzacie czasami. Jest to sufit skrzydeł czy piór. Nie jest on stały, nie jest jak ściana z kamienia, jest po prostu rodzajem anielskich skrzydeł. I zabawne jest to, że są wasze własne anielskie skrzydła. Żale, które wciąż u was słyszę, to nie są to nawet rzeczy, które wy wspominacie dzisiaj, ale cały czas, kiedy ktoś przechodzi na drugą stronę, słyszę, że cholera. Jest to żal, że pozwoliliście swoim zwątpieniom was utopić, że nie zrobiliście tego po prostu. To może być cokolwiek, od czegoś zwykłego w ludzkim życiu, ale ja to tutaj zastosuję do samego pozwalania w waszym duchowym realizowaniu siebie. Mieliście niektóre z najbardziej niesamowitych przełomów. Naprawdę absolutnie dreszczowych wręcz przełomów. A potem jest syndrom następnego dnia. Chyba oszalałem. Albo to chyba było tylko dlatego, że zjadłem pizzę i miałem palenie w sercu i to jakoś uruchomiło w moim mózgu chemikalia i miałem doświadczenia na kiblu. No ale widzicie, sami to po prostu negujecie z egzystencji przez to. Na swoich najgłębszych poziomach wiecie absolutnie. Wiem, że wiecie, mówiliśmy o tym. Wy to czujecie, ale potem pozwalacie temu skrzydłom, temu sufitowi z piór wejść wam w drogę. Są tylko wasze własne skrzydła. One zapraszają was, by wyjść poza. Zapraszają was, by wznieść się z nimi. Pamiętajcie, co mówiłem na ostatnim Shaudzie. Pozwólcie skrzydłom waszych marzeń zanieść was do realizacji.
marzeń, które mieliście od czasów Atlantydy do teraz, marzeń na temat wcielonej realizacji, pozwólcie tym skrzydłom zanieść was, unieść was, ale boicie się, mówicie sobie, ojejku, tam są te skrzydła, ja nie mogę przez nimi się przebić. One są wasze własne i chcą was zabrać poza wątpliwości i powstrzymywanie i uczucie, że oszalejecie. Nie oszalejecie. Powiem wam to teraz. Jedyny wyjątek do tego, jak zrobię, prawdopodobnie nawet kilka kiepskich uwag na ten temat, ale jeśli jesteście tylko na tych lekarstwach SSRI czy psychotropach tak zwanych, tylko wtedy one faktycznie sprawiają, że ludzie robią straszne rzeczy z powodu tych lekarstw, ponieważ one umieszczają bardzo mokry koc na naturalnych rytmach umysłu i szczególnie kiedy ktoś się budzi, czy jest w swoim początkowej fazie przebudzenia, to ma olbrzymi rodzaj zniszczenia, który powoduje całe życia aktywności korekcyjnych. Jest kilka rzeczy, które robicie w innych wymiarach teraz. Jedną z nich jest to, że musimy trenować anielskie istoty, które były na Ziemi wcześniej. Nie tych nowych, czy nigdy nie będących, ale tych, którzy byli na Ziemi wcześniej, jak poradzić sobie z istotami, które umarły i brały te lekarstwa, psychotropy. Ponieważ tacy ludzie są po prostu szarzy. Są szarym peletem, kiedy się pojawiają. Są niewrażliwi. Są tak bez świadomości. I by pracować z nimi, próbować pracować z nimi, nie mają witalności, nie mają pasji. Próbując pracować z nimi, to jest cięższe niż pracowanie z kimś, kto popełni samobójstwo. Kiedy przychodzą na drugą stronę, jeśli byli na tych lekarstwach po dłuższym okresie czasu, Cauldron mnie tu czeka, sprawdza więcej niż 2 lata, jeśli ktoś używa i umiera, to widzicie, oni chcą umrzeć, oni chcą przestać istnieć, ale nie mogą już znieść sami siebie. Wiedzą, że jest coś tam, ale zostało zszarzone, zostało przykryte w nich, a chcą więc przestać istnieć. Więc czy możecie sobie wyobrazić próbowanie pracowania z nimi? Inna grupa, którą trenujemy teraz, aniołów, dotyczy, wiemy, że to przychodzi, pracowanie z tymi, którzy gubią się w wirtualnej rzeczywistości. Mówiłem o tym w Pronost update'cie. Wirtualna rzeczywistość stała się tak realna, tak uwodzicielska i urzekająca, że są ci, którzy dosłownie gubią się w niej, zgubią się w goglach, w maskach, nawet w ciągłym, codziennym byciu w tych grach wideo i innych rzeczach, które są dalej, nadchodzą już, że tak się gubią, że umierają wewnątrz tej rzeczywistości wirtualnej. I zabawne jest to, nie to, że zabawne, ale dziwne jest to, że ich ciała nawet nie umarły jeszcze. I są tam. Mają robotyczne ciała, które są na autopilocie. Ich biologia jest na autopilocie, ale nie ma nic stawionego tutaj. Umarli w wirtualnej rzeczywistości i musimy pomóc im wrócić do ja jestem tutaj, do ja istnieję. I to są wyzwania, którymi mamy teraz kontakt w tym świecie, który się zmienia teraz, w którym żyjecie. Jest tu robić zbyt duże dygresje, robiłem o tym na Pronost i będę o tym mówił więcej, ale chcę teraz wrócić do tego sufitu ze skrzydeł. Skrzydła są wasze. One tam mają was wnieść, wasze oświecenie, ale to wy musicie wziąć głęboki oddech, wyjść poza swoje wątpliwości. Wiecie, te skrzydła są silne. Czy mogą mnie ponieść? Zamknij się. Gdzie mnie poniosą? Zamknij się, cholera. Skąd mogę wiedzieć, że są naprawdę moje? Mówicie. Powiecie, że chyba oszaleję z tymi wszystkimi waszymi pytaniami. Chodzi o to, by wyjść poza te wątpliwości. Widzicie, jest to uczucie, że szalejecie, bo inni ludzie wokół was naprawdę nie widzą, nie czują, nie odczuwają tego, co wy. Miałem zadać jeszcze jedno pytanie, ale nie mamy czasu. Cholera, dobra, mamy czas. Zachowamy na później jednakże. Mieliście te uczucia, odkąd byliście małymi dziećmi, a potem były przykryte.
Jesteście wyjątkowi, wiecie, ale nie pozwalacie sobie czuć tego. Nie mówię o tym, że jesteście wyjątkowo lepszym niż inni w sensie, ale jesteście wyjątkowi. I to przykryliście sobie, wątpicie w to, a potem pozwoliliście sobie mieć rodzaj w swojej duchowym poszukiwaniu zagubienia z tych wątpliwości. I to, co po drugiej stronie mam, kiedy przechodzicie na drugą stronę, kiedy mówię, czego żałujecie, to, że mówią, że tego nie zrobiłem, że wstrzymywałem to, że wątpiłem, że martwiłem się, że szaleję, mówicie, że martwiłem się tym, co inni pomyślą o mnie, mówicie. Jeśli się martwicie tym, co inni pomyślą o tobie, powiem wam od razu, oni szukają bohatera na tej planecie. Szukają, gdzie umieszczają swoją energię w powierzchownych modeli, gwiazdy, sportowców, wszyscy fajni ludzie, jednakże szukają też czegoś większego, głębszego. Nie czują się wygodnie już, również z umieszczaniem swojego standardu w politykach. Myślę, że niezbyt wielu z was chciało rano być stając nad Trumpem, szczególnie jeśli chodzi o włosy. Ta planeta nie ma już prawdziwych bohaterów, więc tworzą je w kreskówkach, wykopują z 20 lat 30 tych powierzchownych bohaterów. Ale to nie jest satysfakcjonujące. To nie jest tak, że jesteście bardzo głodni, nie siadacie i jeść miski żelków, to nie działa. Jakby coś jecie, wasza buzia gryzie, macie jakieś smaki, ale to nie jest to, czego szukacie, a ludzie szukają kogoś, kto ma niekoniecznie odwagę, może kołdrę, ale kogoś, kto ma wolność w sobie, by po prostu być, by wyjść poza swoje wątpliwości. I wy już wiecie, to nie jest nic nowego dla was. Już wiecie o swoim oświeceniu, o realizacji. Wiecie, że to nie oznacza bycie super człowiekiem, nic w tym stylu. To jest prawdziwa transformacja. Jest to śmierć w pewnym sensie, ale śmierć, która w końcu daje wam wolność w życiu. Macie te uczucia, często przez wasz umysł przechodzą i się zanieczyszczają i potem boicie się tego skrzydlatego sufitu, jak szklany sufit i przeklinacie te wszystkie bariery na swojej drodze, mówicie, macie wiele przekleństw, tej zasłony między wymiarami i tak dalej. Nie ma żadnej zasłony między wymiarami. Szukałem jej wszędzie. Widzicie jakąś zasłonę? Zasłona? Widzę je na muzułmańskich kobietach, ale nie widzę, że utrzymuje was przed jakimiś innymi rzeczami. Ale obwiniacie o to ją. Jednakże macie swoje skrzydła, które chcą was ponieść do waszej realizacji. Są wasze. Jedyna rzecz między wami i skrzydłami to wątpliwości. I tyle. Tyle. Nazwiemy naszą kolejną serię, zaczynającą się w sierpniu, serią skrzydeł i wyjdziemy poza te wątpliwości. Nawet jeśli to będzie bolało, to i tak to zrobimy. Pozwolimy na te skrzydła, by was zaniosły z łaską i pięknie do waszej realizacji. Te skrzydła są wasze. Unikaliście ich, opieraliście się im, czyniliście swoje wymówki, musicie czekać, aż dzieci dorosną, mówicie, ale zróbcie to teraz, bez względu na to, czy mają 21, 23 czy 5 lat. Odpuśćcie ich teraz. Oni zasługują na tą wolność. I wy również. Nie ma żadnego wysiłku w tym. To wszystko dotyczy pozwalania, ale pozwalanie jest trudne, kiedy jest się tak powstrzymywanym tymi wątpliwościami, powinnościami. Mówicie sobie, że może po prostu szalejecie, ale co jest szaleństwem? Szaleństwo jest to. Szaleństwo to pozostanie w wzorcach, w ograniczeniach. I wiecie o tym. Czasami chciałbym wziąć was, niektórych z was i po prostu was trochę podtopić w zimnej wodzie przez jakieś 10 minut. Naprawdę chciałbym czasami. 10 minut, tak. Bo tak bardzo jest wam wygodnie w byciu ofiarami, a potem patrzycie do mnie. Mówicie, ojej, to wszystko jest takie złe, jest oświecenie. Ono jest tutaj, skrzydła już są dokładnie z wami. Ale nie jestem, macie wątpliwości, martwicie się, macie lęki, ale po prostu założymy je i po prostu w kolejnej serii je założymy, w tej serii skrzydeł i poczujemy, jak to jest być naprawdę wolnym. Zacząłem mówić o wolności
dzisiaj. I ten kraj i inne kraje zostały ustanowione jako wolność dla ludzkości, a teraz w transhumanizmie wchodzimy w wolność waszego ja jestem, wolność nie tylko waszego ludzkiego ja, ale też ducha. Cała ta seria została nazwana transhumanizmem i to był jakby mój żart trochę. Była to zabawa ze słowami, ponieważ jest cały ruch na tej planecie teraz, by nie to, czy to jest dobre, czy złe, ale by zastąpić ludzką biologię, która jest bardzo stara przy okazji, bardzo stara, by zrobić szybki upgrade, używając aktualizację, używając nanotechnologii i innych technologii, które nawet jeszcze się nie pojawiły publicznie, by po prostu zmienić ten proces narodzin generalnie, to będzie relatywnie nietypowe, jakieś 30-40 lat stąd, to kobieta chodziła w ciąży z dzieckiem w brzuchu. Będzie to bardzo nietypowe i wszyscy będą mówili, co ci się stało? Przynajmniej miałam jakiś seks, a ty nie. Będą odpowiadać kobiety. To będzie na wiele innych sposobów się działo. Sztuczne łona, odmienne rodzaje inkubatorów. I coś, z czego się śmiałem, nazywa się to Johnny na miejscu. Takie nadałem temu imię, że drukuje się po prostu ciało i potem próbuje infuzję robić świadomości w nie. Poprzez technologię, poprzez umieszczenie dużej ilości danych w tym ciele. To nie będzie ludzka istota. Może będzie to sługa, robot, ale na pewno nie człowiek. Także czas na skrzydła nadszedł, czas zaprzestania tego unikania, a transhumanizm w konwencjonalnych pojęciach porusza się bardzo szybko do przodu. Technologie dla ciała i umysłu rozwijają się, czy to mechaniczne, czy elektryczne, czy chemiczne, albo po prostu energetyczne. One bardzo szybko idą do przodu i wydawane są tryliony dolarów każdego roku na rozwijanie technologii. To jest w porządku. Technologia dla mistrza, technologia jest w porządku, ponieważ mistrz pozwala energią, aby mu służyły wszystkiemu. Ale gdy ktoś rozwija to w tak szybkim tempie i nie jest mistrzem i nie ma zrozumienia świadomości, coś naprawdę wychodzi z równowagi. A my jesteśmy tutaj w transhumanizmie, w naszej wersji transhumanizmu, pozwalając sobie uwolnić stare DNA, które nie jest wami naprawdę. Pozwalamy na światło waszego ja jestem, was samych, nie Boga, nie Jezusa, nie mnie, ale wasze światło, by weszło. I to zmieni ciało i umrzecie. Znaczy, transformujecie się w swoim ciele in vitro, śmierć do tego stanu trans i będziecie kontynuować swoje istnienie, czując się zupełnie inaczej, myśląc inaczej. I to nie jest jakiś wyścig w ogóle, ale o tak muszę wyjaśnić, że cały ten transhumanizm, ten ruch naprawdę się szybko rozwija teraz. I to nie ma nic złego w tym. Mistrz może mieć cokolwiek w służbie dla siebie, jednakże on bardzo szybko się rozwija. I z powodu tego, że ta planeta wciąż jest zorientowana na moc i władzę w bardzo wysokim stopniu, to istnieje silne prawdopodobieństwo, że rzeczy się trochę zepsują. Będzie bałagan, nie przewiduję tutaj załamywania i tak dalej, ale mówię, że to jest dość grząski grunt, kiedy ma się technologię rozwijającą tak szybko, bez prawdziwej świadomości. I przy okazji, kiedy mówię o świadomości, nie mówię tutaj o morałach, czy jakichś wartościach etycznych, są to wciąż uczynione przez ludzi wartości, ale mówię o świadomości, byciu obecnym, świetle. I tego właśnie brakuje tutaj teraz. Być może to się zmieni. My jesteśmy tu, w naszym własnym transhumanizmie, w zdolności, by uleczyć ciało, używając anajatron, ale po prostu pozwalając na to, jesteśmy tutaj, wychodząc poza umysł i wiem, że myślicie, że czasami szalejecie wręcz. I tak, szalejecie w sensie wychodzicie z umysłu. Ale nie w sensie starym tego słowa, że was zamkną i tak dalej. W ten sposób nie oszalejecie, wejdziecie w swoje własne zmysły, w zmysłowość. Idziemy tutaj, gdzie nie ma już potrzeby na stary proces narodzin i śmierci, gdzie możecie zrobić to samo, co sam, jak Tobiasz to zrobił, wszedł w ciało fizyczne po tym, jak zostało urodzone, czy to
będzie ono biologicznie urodzone między kobietą i mężczyzną, stworzone czy w laboratorium. Tobiasz wszedł tym małym trikiem ciała powłoki, wiedząc, że ludzkość wchodzi w erę niekonwencjonalnych biologicznych ciał, mówiąc, czy to można zrobić w biologicznym ciele, ponieważ wtedy staje się prawdopodobnie możliwe w nanobiologicznym ciele. Również, także on ustanowił rodzaj niemal jako test, eksperyment, by sprawdzić, czy to się da zrobić, czy można ominąć narodziny, ponieważ będą to robić przy użyciu technologii, ale czy my możemy to zrobić z naszym światłem. Będziemy szli bardzo szybko w przyszłym roku. Będziecie przelata się czasami, będzie się martwić tym, czy robicie odpowiednią rzecz, czy odpowiedni ruch. Będę wam ciągle przypominał, byście nie pozwolili wątpliwościom wejść wam w drogę. To będzie trochę przerażające, ponieważ używaliście wątpliwości, by siebie jakby stemperować. Mówiliście, jeśli wątpię w siebie, to pewnie nie oszaleję, nie będę dziwny. Także używaliście tego, by się powstrzymywać. Ale musimy wyjść poza to, bo to sprawia, że naprawdę w umyśle szalejecie i mamy tylko 33 osoby, które się zrealizowały. Do końca roku musi nam pójść lepiej. Następnego będziemy mieć 33 wcielonych, zrealizowanych mistrzów, także weźmy z tym głęboki oddech. I teraz zaczynamy, przykro mi, to był długi wstęp. Chciałem powiedzieć o jednej rzeczy i będę potrzebował mikrofonu kilka odpowiedzi. Skąd wzięła się ta cała koncepcja jedności? Wiecie, słyszę ludzie, włączymy teraz światła, Linda będzie chciała mikrofonem. Skąd ta koncepcja jedności? Jesteśmy jednością, wrócimy do jedności. Skąd to się wzięło? I robię to jako część mojego projektu badawczego dla klubu mistrzów, bo oni nie rozumieją, skąd się wzięła w ogóle jedność. Dobre pytanie. Tak, wiem. I kiedy przychodzi taka chwila, nie wiesz, bierzesz głęboki oddech i patrzysz, jak Dave robi ci zdjęcia i mówisz, wymyślasz coś. Powiedziałabym, że to się wzięło ze mnie, z ciebie. Ze mnie. Czy słyszałaś tą ekspresję wcześniej? Byłaś na konferencji jedności? Nie. Nie jedź. Po prostu... Czuła się wartościowa i chciałam coś wymyślić. Tak, chciałaś być jednością, bo jesteś wartościowa, dobrze. Ale jesteś ponad tym. Tak, jesteś, masz właściwie rację, to jest piękno tego. Czasami wątpisz, że jesteś, ale wiem, że jesteś poza tym. Dalej, pójdźmy szybko tutaj, mamy pracę do zrobienia. Przecież biegam jak małpka. Pachniesz jak małpka. Nie, powiedziałem, że ja pachnę jak małpa. Aha. Chyba czegoś nie złapałam. Calder chce mnie teraz uderzyć. No, może to dlatego, że ludzie czują się nieadekwatni, mali i szukają czegoś większego, by do tego wrócić. Czują się bardziej znaczącymi. Czy kiedyś się w ogóle dałaś w to kręcić, tą jedność? Nie, nie bardzo. Skąd się wzięła ta jedność? Parę odpowiedzi jeszcze. Wiedziałam, że cię wybierze. Właśnie powiedziałem, żeby to zrobiła. W pewnym momencie nie chciałam, żeby to zrobiła. Tak, wstań, jeśli mógłbyś, żeby każdy świat cię, cały świat cię zobaczył. Skąd się wzięła ta cała jedność? Myślę, że chodzi o tą nieadekwatność i potrzebę połączenia z innymi. Tak. Czy kiedykolwiek się w to wkręciłeś w jakimś punkcie troszeczkę? Absolutnie. Czy byłeś na konferencji jedności? Nie, pod tą nazwą. A jaka była nazwa? Wiesz, duchowe, listy, guru, kościół tamto. Czy doświadczyłeś tam jakieś jedności? Nie, tylko w sobie. Dobrze. Wspaniale. Skąd się wzięła ta jedność? Mistrzowie się zastanawiają. Powiedziałem, wiem wszystko, ale muszę sprawdzić tam u ludzi, co tam powiedzą. Ja myślę, że wzięło się to z potrzeby posiadania pokoju ze wszystkimi. Wiesz, wszystko jest... No tak, chcę cię po prostu przytulić, wszystko jest dobrze, tak, przytulmy się, jesteśmy jednością. Moją siostrą, tak, jesteśmy jednością. Dobrze, to była moja rola Makio. Ale czułem się dobrze przez chwilę, fajnie. Skąd się wzięła ta jedność? No? Jeszcze jedna osoba. Kto ją stworzył, wymyślił, kto pewnego dnia usiadł i powiedział, musimy stworzyć jedność.
Coca-Cola. Coca-Cola. Yes, go ahead and stand up. Oneness. Ktoś jeszcze? Tak, wstanie. The one sovereign being. Jedna suwerenna istota, którą byliśmy wszyscy w pewnym punkcie czasu. I kreacjonizm cały, eksplozja, Big Bang. Właściwie nic z tego nic się nie wydarzyło. To jest sposób powiedzenia historii, ale właściwie nigdy się nie wydarzyło w ten sposób. Jest to stara historia, tak, bardzo stara. Wszyscy pochodzimy z jedności, nawet Tobiasz o tym mówił w Podróży Aniołów, ponieważ nie było lepszego sposobu wyjaśnienia. Właściwie was wystraszyło, gdyby powiedział wam całą prawdę tego, jak to się stało. Więc powiedział wam miłą historyjkę, że byliśmy w jedności. On wciąż to wierzy właściwie. Ale przebudzi się. Dobrze, dziękuję. Gdzie została stworzona ta jedność? W którym roku, przez kogo? Około w latach 1700, gdzieś tam w moim czasie, chociaż nie ja stworzyłem. Została stworzona dla wygody Kościoła. I tyle. Czyste i proste. Jedność nie jest wcale tak stara. Niektórzy ludzie mówią, że można wrócić do niektórych starych tekstów hinduistycznych czy buddyjskich i znaleźć tam to, ale nie za bardzo, szczerze mówiąc. Hindusi na przykład mówią o jedności i raz na jakiś czas tak mówią, ale lubią tylko myśleć, że mówiono o tym 5000 lat temu, ale wiecie, to jest grupa wspaniałych ludzi, którzy mają 100 000 bogów, więc to chyba nie jest jakaś specjalnie jedność. Więc kiedy mówią o tym, ja sobie myślę naprawdę, gdzie jest jedność w 100 000 bogów? Przykro mi, wszyscy Hindusi. Ach, nie ma Hindusów, którzy oglądają to. Nie, jest dwóch z was, widzę was. Cześć, dobrze widzieć. Czy to jest politycznie niepoprawne? Duchowo? Tak, to było politycznie niepoprawne. Okej, więc cała ta rzecz dzisiaj jest politycznie niepoprawna, ponieważ ja mówię i zachowuję się jak Amerykanin. I don't know, the ones nie that wiem, aren't jak from here are laughing their ass z was, off którzy right nie now. jesteście stąd, teraz się śmieją wszyscy. Okay, yeah, your uncle Adamus. Wujek Adamus nie mógł się oprzeć tej okazji. Jestem dzisiaj Amerykaninem. Także jedność została stworzona przez Kościół dla ich korzyści. Co to jest do cholery? Sukienka? Co jest? Spódnica? Nie byłem na ziemi przez długi czas. Pomóż mi z tym, Linda, jak to mam w ogóle przywiązać? You're doing good. Dobrze ci idzie. Dobrze ci idzie. Okej, więc jedność. Sztuka dystrakcji. Weźmy głęboki oddech. Jedność została stworzona przez Kościół. Jakby. Wszyscy jesteśmy jednością, wrócimy do jedności. Zostań w szeregu, innymi słowy. Hipnoza. Jesteśmy jednością, wracamy do jedności. Brzmiało to naprawdę dobrze. Wiecie, kto naprawdę to podłapał? Nowomyśliciele z późnych lat 800, potem momentów tego to nabrało momentum w wczesnych latach 60. Także to jesteśmy jednością. Wszyscy jesteśmy jednością. Ja nie jestem wartościowy być suwerenny. Nie jestem wartościowy być sobą suwerennym. Nie jestem wartościowy bycia własną boskością, więc muszę wrócić do jakiejś jedności. Jakże nudne to jest. To jest naprawdę kiepski gówniany żart, że jeśli Bóg miałby być w ten sposób przykro mnie, Edith patrzy na mnie, kiedy przestaniesz w końcu bluźnić? Czy to było jednak podziw od ciebie, Edith? Absolutnie tak. Więc jest całe to naprawdę kiepski żart. Jeśli byście umarli i nagle widzicie białe światło, ona nas niesie do jedności. I sobie myślicie, cała ta praca. Ja istnieję. Jestem kim jestem. Nie. Po prostu jestem częścią tej wielkiej whisky z mlekiem, z wszystkimi innymi. Cała ta praca jest na nic. Wszystko to próbowanie znalezienia własnej tożsamości. Wolę chyba wrócić z powrotem do świata bycia ludźmi, niż gubić się w tej jakiejś mistej jedności. To jest tak nudne. W sensie nie ma żadnej tożsamości w tym wielkim, białym, jednym czymś. Nawet nie lubiłem tej osoby tam w jedności. Nagle ona tam jest. Wszyscy się tam dostali. No nie. Gdybym tylko mógł wyjść z tej jedności, wróciłbym na ziemię i powiedziałbym wszystkim, by tam nie szli. Jedność jest do dupy. Nie ma żadnej zmysłowości w niej. Jest po prostu nudna jak kupa. Jest jak bycie w mleku cały czas. Ciepłe mleko, chude mleko.
It's never any different. Nie ma żadnej różnicy. W Always the niczym. same. Wszystko Oh jest my ciągle God, I takie had it samo. so good on earth. A, Why na didn't I ziemi just było dobrze. Po co po prostu appreciate nie it? I mean, ceniłem tego? why didn't To I znaczy, appreciate dlaczego nie my ceniłem sovereignty, swojej my własnej suwerenności, unique mojej being? unikalnej istoty? And then you probably say A to potem yourself, prawdopodobnie powiecie sobie, you know, wiecie co? I get it now. Teraz to I get łapię. it. Actually, Łapię the to. church Właściwie kind to of was getting Kościół there, jakby tam but szedł w tą they stronę, took it down the wrong path, ale the path poszli of złą their ścieżką w power. pewnym momencie mocy i władzy. What was really meant by this statement To, is co I come miało into my oznaczać, own to oneness. wejście w All these własną aspects jedność. flying around us. Macie There are wszystkie all these aspekty past lives dookoła, who are, przeszłe by the way, życia, counting on you right które now jakby to teraz do na it nas in this liczą, byście lifetime. zrobili to w tym życiu w They're końcu. not floating around. By nie Yeah, nie all musiały już these tam się parts and kręcić. pieces, Macie wszystkie cząstki, they're kawałeczki siebie, disconnected and które they są will odłączone always od was be i one zawsze facets. będą facetami But it was was. about bringing Ale chodzi those o to, by je into my sprowadzić oneness, w the własną, I am that I waszą am. własną jedność, w jestem kim jestem. Many facets Wiele of facetów. the crystal that I am. Tego kryształu, którym But jestem. a oneness Ale with myself. jedność Oh my w gosh, sobie mam. they missed the I tak, point. więc I had to go ojejku, back oni to chyba earth and teach. ten punkt źle zrozumieli, I muszę am wrócić the na ziemię i ich oneness. nauczyć, że ja jestem I am the jednością, one. że jedność jest And w istocie bring all i myself że można back wprowadzić together, wszystkie divine kawałki siebie and razem, human and boskie i master and ludzkie, i student mistrza i and studenta, all my past i wszystkie moje lifetimes przeszłe and życia, all of the i potentials. wszystkie potencjały, They're mine. one są moje, They're mine. moje, It's me. to jestem ja. Without any further Bez words, let's just większej ilości Rob słów, po prostu this. zróbmy mirab Rob w is a tym. verb. Mirab jest It teraz means czasownikiem, to shift oznacza consciousness. zmianę świadomości. Like my skirt? Lubisz moją sukienkę? Spódnicę? A lot. Bardzo. So it's really my point of the Także day. mój punkt tego Everything dnia, else was wszystko just inne było fun. tylko zabawą. The oneness is you. I It jedność to always was. ty, It's the zawsze sovereign byłeś nią, being to jest that you suwerenna are. istota, którą You jesteś. are not Nie beholden jesteś to any należny nikomu, being, żadnej innej any istocie, being whatsoever. w ogóle. There is no Nie ma dark żadnych entity who ciemnych could istot, ever, które ever kiedykolwiek take away mogłyby zabrać your consciousness, twoją your I am. świadomość, twoje ja jestem. Some of you hold back from Niektórzy z was this, powstrzymują this się weak przed ceiling. You hold tym back rodzajem because you're afraid wyjścia poza that if you go skrzydlate out there, sufit, ponieważ boicie się, you'll że be jeśli wyjdziecie tam, vulnerable to będziecie forces narażeni that na are siły, stronger than you. które są silniejsze niż wy. It's more easy down Łatwiej here. jest There's some być demons tutaj, out there, bo macie tam te some demony, bad stuff jakieś out there. złe rzeczy, które myślicie, że tam są. When you A get over this kiedy whole wyjdziecie thing poza that tą power całą is rzecz, real, że moc 'cause jest they use realna, power, ponieważ the oni używają dark mocy, side uses ciemna strona power używa mocy, to by deceive. There is no oszukiwać, power. ale nie ma Hey, just tak take a naprawdę deep breath mocy. and Możecie go, wziąć there głęboki is no oddech i power. powiedzieć sobie, nie ma mocy. And that's when you I start właśnie wtedy really allowing zaczynacie naprawdę wings pozwalać na te skrzydła of your dreams to waszych bring you marzeń, into aby was realization. wprowadziły w realizację. But we're here right now for Ale oneness. jesteśmy teraz tutaj w tej jedności. Just feel that for a moment. Poczujcie przez The chwilę I am. wasze własne ja jestem. exist, Ja oneness. istnieję w jedności. Just take a good deep Weźmy breath. You are głęboki oddech. Wasza własna jedność. totally sovereign. Totalnie suwerenna. Totally sovereign. Totalnie suwerenna. Another way to look at it is Inny you're sposób patrzenia na to, self-contained. że jesteście samo Nothing, zawarci w including sobie. energy Nie ma that you nic, need outside nawet of energii, której oneness. potrzebowalibyście Your na oneness. zewnątrz siebie. Macie własną jedność. Every Wszystko, aspect, każdy every facet aspekt, of yourself, every facet was past samych, life, każde every przeszłe życie, personality każda trait in this osobowość lifetime w tym życiu is part of that oneness. jest częścią waszej jedności. They've been begging to come One home. błagały, by wrócić do domu, They've been begging you to błagały, come back into by mogły the wrócić do sovereign suwerennej oneness that you jedności, are. którą ty jesteś. I bring up oneness at the end of Przywołuję our, ten temat jedności na Transhuman koniec naszej series, serii because transhumanizmu, ponieważ it's really about naprawdę really letting every part chodzi of o the to, aby piece, pozwolić every każdej aspect części, and every aspektowi, facet know cząstce, that it's facetowi time was, now. by wiedziały, że już No czas. more dallying around. Koniec teatrzyka lalek, No more hanging out in Koniec the periphery of the. bycia na peryferiach, wiszenia I na am. peryferiach własnego ja No jestem. more Koniec taunting you, dręczenia mocking was you. Some of the aspects. i do. szydzenia z was, jak niektóre aspekty to czynią. You've got so many Już parts of yourself. macie tak wiele części of the siebie, oneness. waszej własnej jedności,
że po prostu one chcą wrócić do domu, chcą pojechać z wami dalej. Nie mogą tego zrobić, jeśli są wszystkie zdysasocjowane, odłączone od was. Więc siedzimy tutaj w naszym zgromadzeniu na koniec serii Transhuman, zanim zaczniemy naprawdę szybować w kolejnej serii. Po prostu wczuwamy się w tą jedność. To jedyne, co musicie zrobić, po prostu wczuć się w wasze ja jestem, jednością siebie. Kiedy to zrobicie, to bierze te wszystkie części i kawałki was, nawet jeśli myślicie, że są zranione czy połamane, zepsute, straumatyzowane, to i tak sprowadza tę męskość i żeńskość, sprowadza dobre i złe, jasne i ciemne. I jakby umieszcza, widzę to jak rodzaj wielkiego orba, multifacetowego orba, czy kuli światła. Wszystko się sprowadza z powrotem do tej jednej kuli, do tej świecącej, lśniącej kuli, którą jesteście. Z milionami i milionami facetów. Różne krawędzie ma. I kiedy jesteście gdzieś daleko, mogąc na to patrzeć z dystansu, to jest jak rodzaj jednej wielkiej, lśniącej kuli światła. Kiedy się przybliżycie bardzo blisko, to są miliony idealnych facetów was. Miliony i miliony krawędzi, mogliście powiedzieć, facetów w tym orb. Każdy idealny. Wiecie, są niektóre z tych facetów, które są niemal jak fragmenty, kryształki jakby szklane, które sobie gdzieś tam szybują na zewnątrz tego orb. Nie są pewne, czy chcą wrócić do domu jeszcze. Są trochę jak ten kurz kosmiczny. Jak te rzeczy orbitujące w ringach, kręgach Saturna. Ale kiedy weźmiemy ten głęboki oddech tutaj i pozwolimy, przestanę po prostu mówić i pozwolę wam mieć to doświadczenie. Weźcie głęboki oddech. Pozwólcie sobie czuć, co się dzieje, kiedy cały ten gruz, który szybował wokół was, wchodzi teraz w wnętrze tego orb, którym jesteście. Weźcie porządny oddech. Po prostu chodzi o pozwalanie. Pamiętajcie, że umysł nie może tego poskładać razem. Ludzkie ja nie jest odpowiedzialne za oświecenie. Po prostu chodzi o pozwalanie. Ale kiedy wczujecie się w ten piękny orb, w tą jedność was samych, siebie, waszą suwerenność, to jest jakby wezwanie tych wszystkich cząsteczek z powrotem. To jest transhumanizm. Ja to nazywam transhumanizmem. Jest to powrót do siebie. Jest to metamorfoza z wszystkich cząstek i kawałeczków, które były porozwalane po całym kosmosie, po czasie i przestrzeni, fragmentów was samych. I prawdziwy transhumanizm to pozwolenie, aby wszystkie wróciły razem w jedność.
Pamiętajcie, że nie możecie tego mentalnie zrobić, możecie po prostu pozwolić. Mieliście wiele walk z aspektami, cząstkami was samych. One były powodem wielu wątpliwości. Były powodem wielu marzeń, które zostały pomniejszone, powstrzymane. A teraz po prostu bierzemy głęboki oddech do jedności, suwerenności Ciebie. Niektóre z wczesnych nauczań Eseńczyków i Gnostyków mówiły właśnie o jedności. Nie o jedności z całym wszechświatem. Mówiły o jedności jaźni. Ale zostało to zniekształcone, z czasem niezrozumiane. Jak łatwo jest zhypnotyzować ludzi, gdy mówi się im o jedności. Takie jakby z lat 1940. W tych wczesnych jednak naukach, o których będziemy mówić w niektórych Shoudach, definitywnie w Kichach, sprowadza niektóre z nich z powrotem, te wczesne nauki mówiły o prawdziwej naturze, suwerenności, jedności jaźni, integrowanej jaźni, zintegrowanej jaźni, jedność wewnątrz siebie. I chociaż wydaje się to tak logiczne, nawet zdaje się naturalne, istnieje olbrzymi opór ku temu, by akceptować i pozwalać na siebie. Wyjście poza wątpliwości. Zwariowanie, można powiedzieć po ludzku, ale czym jest naprawdę szaleństwo, czy wariactwo? Weźmy głęboki oddech w naszej formie transhumanizmu. Ewolucji ciała umysłu i ducha do ciała świadomości. Ewolucji wychodzenia poza biologię przodków. Naturalną ewolucję poza lęki umysłu. To jest nasza forma transhumanizmu, w której nie pracujemy nad tymi rzeczami, nie próbujemy obarczyć człowieka tym naturalnym procesem oświecenia. Człowiek jest tylko uczestnikiem, ma pozwalać ze swoją boskością, ze swoją jednością. Dla człowieka, by sobie zdać sprawę, że nie jest odpowiedzialny za swoją realizację, po prostu prosi się go, by pozwalał i doświadczał. Nie ma wysiłku, po prostu jest pozwalanie, zaufanie. Nasza forma transhumanizmu to wiedzenie, że ciało, biologia jest absolutnie możliwa do uleczenia, samouleczenia. Bez potrzeby zewnętrznych wpływów, interferencji, może spacer na łonie natury albo siedzenie w ciepłej wannie. Nasza forma transhumanizmu to nie zbieranie i przechowywanie wszystkich danych, jakie się da, jak ludzkie komputery to robią, ale by sobie zdać sprawę, że nie potrzebujesz niczego przechowywać.
Nie musisz przechowywać danych, faktów, liczb. Po prostu dlatego, że jest ta rzecz zwana wiedzeniem. Jest jak twój osobisty rodzaj chmury, jedności, wiedzenie w tobie. I ono nie przechowuje danych jak umysł. Ono nie pamięta jak umysł. Ono jest wiedzeniem, które wie. I ono nie wie, aż nie musi wiedzieć. Oto piękno tego nie jest jakiś dysk twardy. Wiedzenie, knost. Najlepszy sposób przedstawienia tego to, że wiedzenie operuje na zewnątrz czasoprzestrzeni, a więc nie potrzebuje być linearne, nie potrzebuje żadnych danych. Kiedy coś potrzebuje wiedzieć, co się dało w przeszłości, to po prostu idzie w przeszłość. Nie przechowuje tego, no po prostu jest tam dlatego. Jest to świadomość, ja jestem tutaj. Ludzki umysł zaś potrzebuje już przechowywać również tych wspomnień, informacji, mieć tych swoich sekretnych dysków, gdzie przechowuje waszą tożsamość i jej jakby zapis. Możecie wyjść poza to wszystko. Oto nasz transhumanizm. Nie potrzebujemy wielkich komputerów wszczepionych w naszą istotę. Po prostu wchodzimy w wiedzenie. Ono zawsze tam jest. I nie potrzebuje żadnej energii w ogóle. Ta rzecz zwana wiedzeniem. To zawsze jest w tobie. To jest nasz transhumanizm, nasza jedność. To, gdzie ludzie idą z technologią, wiele potencjału w różnych kierunkach. Będę was o tym informował, jak to się rozwija, ale nie jestem tak bardzo przyciągnięty do tego, żeby dużo o tym mówić. Wolę wam mówić o waszym transhumanizmie. Poprosiłem w tym mirabie, byście czuli jedną rzecz. Prosiłem, byście czuli te 7 lat, to jest zobowiązanie. Gdy jest już realizacja, zostaniecie wcieleni przez przynajmniej 7 lat. Jest to zobowiązanie, które daliście sami sobie. Może być to dłużej, dużo dłużej, ale by zostać. Nie wylecieć z ciała, nie opuścić planety, ale zostać. Zapraszam was, byście się wczuli w to. Jest radość w tym rzeku, prawdziwa radość. Weźmy porządny, głęboki oddech razem. W tym weekendzie niepodległości tutaj w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Republika, nie demokracja. Tutaj, w tej krainie wolności i domu odważnych, chciałbym, byście się przyjrzeli, wczuli naprawdę w to teraz do naszego przyszłego Shoudu, w analogię pomiędzy Ameryką i tym, co teraz nazywacie rozwiniętą ziemią. Ameryka, pragnienie wolności, pragnienie lepszego życia. I to, co dzieje się teraz z starą ziemią i nową ziemią. Niewielka różnica, przyjaciele. Tak. Tak samo jak pionierzy, którzy przybyli tutaj, ustanowili to nowe miejsce, oni tęsknili za tym, skąd pochodzili, za rodziną, tradycjami, sposobami Europy, czy Azji, czy Ameryki Południowej. Tęsknili za tym wszystkim, ale byli pionierami, przybyli tutaj za wolnością. I teraz mamy nową ziemię i starą. Nowa ziemia, gdzie jest Theos, gdzie ustanawiamy naprawdę
nową rundę wolności. Nie to, że nie możecie wciąż być tutaj na tej starej ziemi. Możecie tutaj przybywać w odwiedziny kiedykolwiek chcecie. Wiem, że nigdy nie wybierzecie kolejnego zwykłego życia czy inkarnacji. Ale tak samo jak pionierzy, którzy przybyli do Ameryki, ustanowili swoje kolonie, które zmieniły się w miasta, które zmieniły się w duże miasta. Raz na jakiś czas wracają w odwiedziny, by odwiedzić Irlandię, czy Anglię, czy Francję i sobie zdają sprawę, że nigdy nie mogli powrócić. Mają zbyt dużo wolności, zbyt dużo nowego, nie mogliby wrócić tam. Fajnie odwiedzić, ale nie da się pójść wstecz. Weźmy głęboki oddech w ten piękny dzień. Dobry, porządny oddech w waszą własną jedność. I z tym, moi przyjaciele, nie wiem, czy to był dzień wykładów, jak tu siedziałem, był poważny wykład, czy było to bardziej rozrywkowe, ale wiem jedną rzecz, że jestem w krainie wolności i domu dziwaków. Wszystko jest dobrze w całej kreacji. Dziękuję. Dziękuję. A więc z tym, zdaje się być wartościowym, by poprosić każdego z was, byśmy poświęcili jeszcze chwilkę z tym pięknym mirabem naszej własnej jedności. Po prostu weźmy kilka oddechów i naprawdę zintegrujmy to. Tą jedność naszych własnych jaźni, każdy z nas. Niesamowite potencjały wewnątrz każdego z nas. Weźmy głęboki oddech, wczuwając się w suwerenność, w jedność. Weźcie głęboki oddech, czujcie, jak energie płyną i pozwólcie waszym uczuciom pozostać z wami. Oddychajcie i świętujcie naszą własną jedność, każdy pojedynczy z nas, indywidualnie, w jedności. Dziękuję za to, że tu jesteście, z Adamusem, z Saint-Germain i cudownym Jeffreyem za to, że wziął tą rolę na siebie. Dziękuję. Będziemy tu z powrotem. Pierwszą sobotę sierpnia, o tym samym czasie, w tym samym miejscu. Dziękuję wszystkim za oglądanie, słuchanie i bycie w studio. Teraz czas być może świętować tą jedność trochę. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Que tocamos. Regálame, hay tu 20 años. Regálame, si sabes por qué. O seguiré
amor sincero. Ay, de amor, tanto yo busqué. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar este ritmo que tocamos. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar este ritmo que tocamos. Thank you. Merci.